Złapałem. Dzień dobry. Dzień dobry, gdzieś ty znikł? Nie, bo tutaj mi się coś popsuło. Ja widzę, ustawialiśmy kamerki przed wejściem i co? Tak, bo mi tu klawiatura jeszcze nie chodzi. Ale miało być 500 tych użytkowników, a na razie jest 254, a więc mamy jeszcze z pół godzinki czasu. Okej. W ogóle widzę siebie na YouTubie i widzę, że... A nie, dobra, scrollowałem sobie nisko. Witamy wszystkich na tym podcaście, który będzie spontaniczny, najprawdopodobniej. No jak plan przygotowaliśmy? Tak. No ty żeś przygotował coś, jakieś geopolityki takie i w ogóle, a ja mam Będzie dużo dzisiaj na temat geopolityki. A ja mam cytaty z Putina z dzisiejszego przemówienia, spisałem sobie. Z naciskiem będzie na polo, wiesz o tym? No dobrze. Witamy na YouTubie i ewentualnie na innych mediach, jeżeli to gdzieś opublikujemy w innych mediach. No, puściłem na Twittera. No, nie wiedziałeś. No okej. Chodziło mi o jeszcze inne media. Tak? Myślisz, że Tak. na Pulsacie to będzie? Nie wiem, może TVP nas puszczą po jakimś dokumencie? To możliwe. Słuchaj, bardzo możliwe, tak? Ja bym nawet się nie obraził, tak? Nie mam nic przeciwko TVP. TVN-owi też, żeby nie było od razu. Tak. Możecie nas puszczać wszędzie, nie? Bardziej możecie puszczać nas na obu nawet. Tak. No dokładnie, 500 w nomenklaturze. O, już pan Banasik Jacek napisał, że 500 w nomenklaturze wojskowej oznacza dowódcę. No to dowódca przyjechał, nie? To możemy zaczynać. Tak, ja myślę, że tak. Dobra. Lubisz cyrk? Chcesz mi już takie zadanie. A to nie trzymamy się tej? Nie. To sobie wymyśliłeś, ja ci będę tu przerywał. Dobrze, no ja tam będę i tak, wiesz, bo tutaj ludzie czekają, tak? Mieliśmy mówić na początku na temat ofensywy ukraińskiej. No to jest coś, opowiesz i sobie pójdą, a ja z moim cyrkiem będę opowiadał do pustej publiki, nie? Bo oni już posłuchają o ofensywie i stwierdzą, że wszystko już wiedzą. Nie? A wtedy wiesz, pyknie 2000 od razu, jak tylko powiemy ofensywę. No okej. No dobra, no to mów o ofensywie. Dobra. Nie, no dobra, ten cyrk, no byłeś pierwszy z cyrkiem. No tak, bo nie wiem, czy twoi widzowie na Kremnicy czytają moje nitki. Bo mnie się ten wątek strasznie podobał, że bilety do cyrku za gruz 200, nie? Czyli za śmierć żołnierza. I tak sobie wyobraziłem taki cały cyrk, przedstawienie z tych dzieci i matek, które straciły mężów i ojców. I kurwa, no tak smutny ten cyrk, nie? Ale wiesz, że część jest zaginionych, to oni nie dostają biletów tak najprawdopodobniej. Wtedy dzieci na placu zabaw by przedrzeźniały te drugie. Tam bileciki poproszę, ale my czekamy, tak? My czekamy. Ale to wiesz, wyczekujesz nie widzę, później. Że boku. Przepraszam wszystkich, tak? No niestety, jak to komuś nie podoba nasze poczucie humoru, to musi koniecznie to wyłączyć teraz, tak? Bo potem będzie już za późno. Tak, już się nie będzie można to zobaczyć, tak? Znaczy mogą nas zawiesić, ale z drugiej strony nie ma reklam, więc myślę, że nie będzie miał kto nas zawieszać. Więc... No ale dlaczego zawiesić? Z powodu poczucia humoru mrocznego? Tak, zaczynać już. Tak już na ten 500 osób. No, ale patrz jak się trzyma 500 równo, nie? Mhm. Teraz każdy się boi wyjść, tak? Bo przestaniemy nadawać. No dobra, to co o tej ofensywie chcesz opowiedzieć? Nie, no jeszcze wiesz co, po tym cyrku, tak? Bo to jest ciekawe. Ja mam taką jedną, wiesz co, obawę. No. Że mogą teraz, no może być to słabo, bo wiesz co, będą musieli dużo tych przedstawień grać. Biedne zwierzątka, nie? Bo to jednak zamęczy. Nie? Tak, nie? A tam nie ma tak jak u nas, że zwierzątka nie mogą, tylko mogą występować w cyrku, słuchajcie, w Rosji. Tak. Więc no nie jest to fajne. No i przy takiej ilości teraz, przy ukraińskiej ofensywie, no to te cyrki będą dosyć mocno obłożone. A zobacz, ile to farby na takie makijaże i tak dalej klaunów schodzi, nie? Czy coś. Ile to jest roboczo godzin, ile materiału, a dostęp do dobrych jakości materiałów pewnie przez sankcje jest ograniczone. No to wiesz, klauni mogą dostać krostek jakiś na twarzy albo coś. To... Okay. Widzę, że już wywołaliście ten temat cydru, ale o tym później. Bo tutaj nie wiem, czy pamiętasz, przegrałeś tak ze mną.
Nie, mój miał więcej lajków o synu Szojgu. Czy pan Cytr, który został skradziony z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Powiedzieć, co to jest pan Cydr, A bo to nie wszyscy wiedzą. teraz mam pytanie do ciebie. No. Zanim przejdziemy do tej ofensywy, jesz słodycze? Ja cię nie słyszę w ogóle, pewnie ludzie cię nie słyszą. No to, widzisz, no tak ten. Chciałem się zapytać ciebie, czy jesz słodycze? Czasem tak. A jakie? A, chodzi ci o pewnie te takie z fioletowych krów. Tak. Czekolady z fioletowych krów są bardzo dobre, nie podając nazwy, gdyż no, nie chcę płacić jakichś dużych odszkodowań. ale tak. I co, jesz te fioletowe krowy, tak? Tak, lubię fioletowe krowy i lubię świstaki, które zawijają te sreberka. Natomiast no, Rosjanie też lubią te czekolady z fioletowych krów i wciąż mają do nich dostęp. A wiesz, że musisz zrezygnować teraz? No słyszałem, ale ja ogólnie staram się rezygnować ze słodyczy, bo jestem już w tym wieku, że to już bardziej mi szkodzi niż pomaga. W sumie nigdy nie pomaga, nie? Ale tak, staram się. No i tam jest dosyć dużo tych słodyczy, wiesz, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, widziałem taką grafikę, nie? Tak naprawdę, bo ogólnie, jeżeli chodzi o spożywkę i takie zachodnie korporacje, to jest tam chyba z 5-6 korporacji, które mają prawie wszystkie marki, które my na co dzień używamy i kupujemy, nie? Więc jest to takie no jest jak jest, nie? Nie zawsze jest kolorowo i w tej sytuacji też nie jest kolorowo i Rosjanie wciąż mają dostęp. No ale nie oszukujmy się, nie tylko do tego. Do wielu rzeczy poprzez import równoległy też mają, tylko że płacą więcej. A tu jednak. To może być wytłumaczył, bo może też nie wszyscy wiedzą. A ty jako syn kapitana wiesz dużo. No właśnie staram się troszeczkę oszczędzać z czekoladą, żeby nie upodobnić. No obiecaliśmy, że nie będzie z Maćka bez niego ten. No. Ale był, witał się. No i teraz 700 widzów spadnie nam do 200, będziemy się teraz przez 20 minut śmiać tak, z kolegi. No, ojca kolegi. Ale ja chciałem tylko ojca redaktora naczelnego. Ja chciałem zauważyć, że dzisiaj mieliście polewkę ze mnie do południa, więc to jest po prostu tak, że strzelamy w siebie po przyjacielsku. Natomiast co chciałeś, żebym ci wytłumaczył? A właściwie widzą. Widzą, wytłumacz, wiesz co chodzi z tymi słodyczami, bo może nie wszyscy wiedzą, no nie każdy, wiesz, ma też Twittera tutaj, nie? No więc jest pewna korporacja, w której w skład wchodzą marki różnych słodyczy znanych w Polsce, która wciąż jest w Rosji i sprzedaje swoje towary. O to ci chodzi? Tak, no ale tak. No ale wiesz co, chyba nie o to jest, że oni sprzedają, tylko że pojawili się na liście. Ukraina swego czasu zaczęła publikować taką listę firm, które, że tak powiem, wspierają terroryzm. I tam umieszcza największe korporacje, które najbardziej dokładają się do budżetu rosyjskiego. No a przez to, że dokładają się do budżetu rosyjskiego, no to do tych wydatków wojennych. No i tam są dosyć ciekawe firmy. Nie możemy niestety ich wymieniać, bo możemy się tutaj narazić na różnego rodzaju pozwy. Niemniej, jakby ktoś chciał wiedzieć, w jednej jakiś czas temu pracowałem. No i to jest firma, która robi na przykład pieluchy. A w Rosji, widzę, że ty się golisz, nie? Ja to właśnie przez to już się nie golę, nie? Robi maszynki, ma fabrykę maszynek do golenia i kosmetyków. No i dosyć mocno dokłada się do tego budżetu. Jest na tej liście. Szefowie amerykańscy na razie jak gdyby coś robią, coś nie robią. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast mamy też firmę właśnie dużą, która produkuje słodycze. Ona została niedawno wpisana na tą listę. Ale to tak w ramach ciekawostki, w zeszłym roku spożycie słodyczy i alkoholi wzrosło. Gdzie? W Rosji. W Rosji i to słodycze chyba dwucyfrowa wartość. Dwucyfrowa, tak. Więc jeżeli jest stres i tak dalej, no to się zajada i
i wtedy alkohol i zapija. No. Pamiętasz alkoholi? Czy nie? Ile wzrosło? Tak, alkohola. Ale to zależy który rodzaj trunku, nie? Ale ogólnie spożywanie alkoholu wzrosło o 6% i chorób alkoholowych też o 6%, z tego co pamiętam. No ale to oficjalne masz te dane, nie? No, mogę tylko operować oficjalnymi. Tak, ale masz odnośnie oficjalnego alkoholu. No tak, a nieoficjalnego to ty miałeś zawsze, bo ty tam no, bimbrownikiem tak jesteś. właśnie wypada. Wszystko co nielegalne to ja. No, ten nielegalny alkohol 50%. To tyle teraz... Wzrosła konsumpcja. Tak. No okej, ale ile wcześniej było konsumpcji nielegalnego alkoholu? 36. 36. No. Czyli już przebili, jakbyś liczył 50. Okej. No to trochę takie szokujące, bo to tak pokazuje, że tylko chyba takie kraje trzeciego świata mają taki stosunek, a z drugiej strony w tych krajach trzeciego świata też się tyle nie pije, więc nie wiem, to tylko tak Rosja i Rosja, tak, ma takie. No Rosja jest, wiesz, ona gra we własne gry i wygrywa własne nagrody, nie? Tak. Wiesz o co chodzi, to tam... A odnośnie tego 50, to mi się skojarzyło od razu. Ty robisz czasami jakieś przelewy bankowe? No czasami tak. Tak? Do kogo? Wiem o czym mówisz. Nie przelewam do Rosji i Rosjanie nie przelewają do mnie. A, to cię nie dotyczy. Nie dotyczy mnie. Nie dotyczy mnie. Tak. Natomiast no ty to chyba będziesz mówił, nie? O Rajwanzenie i przelewach w walucie, dolarze. No to było fajne, bo tam rozmawialiśmy wczoraj z Maćkiem na ten temat. Przedwczoraj. I Raiffeisen wprowadził takie zachęcające, że tak powiem, promocje na przelewy dolarowe. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, nie wiem, taki przelew dolarowy. Są takie międzynarodowe, że można przelać, natomiast jeżeli ktoś by chciał przelać za pomocą Raiffeisena, koniecznie, no to wtedy musi zapłacić 50% prowizji. Czyli gdyby ktoś chciał teoretycznie mnie zwerbować jako ruskiego agenta, ja bym powiedział OK, za $100,000 to muszą wysłać $200,000, żeby doszło do mnie 100,000. Nie, bo to tam powyżej kwoty jakiejś. Tak, to wtedy tylko 500 prowizji jest, nie? Okay. To jest kwotowo jeszcze, nie? To jakby ci trochę myślę, że za bardzo się cenisz, no ale powiedzmy chcieli wysłać mniej niż $1000, tak? Za werbunek. Szmaciłbyś się za $1000? $800, no to $400 prowizji, nie? Paweł, no i co, za $1000 byś coś ten? Co? Serio? Za ja 1000? Nie, ale ty tak. Ja nie, ja właśnie, ja się wycenię, ja podałem oficjalny cennik. Pani, jak ten macie, zostało nagrane, więc tam można wysłać, tak? Macie cenę, tak? Powyżej $1000, sami słyszycie, tak? Mat jak najbardziej, możemy wszystko, znaczy on może wszystko powiedzieć. Tak. No dobrze. I wracając do tego pana Cydra, bo nie wiem, czy to wspominałeś wcześniej i nie wiem, czy ludzie wiedzą, co to jest ten pan Cydr. Pan Cydr? Pan Cydr to jest taki napój, tak? No. Znaczy to nie jest ten, ale jest. Gdzieś zniknęło i u Pawła się pojawiło. Tak, to nie jest ten, na szczęście, albo tak, na szczęście. A słuchajcie, no to jest taki napój w Rosji, który jest piwopochodny. U nas są też takie piwopochodne napoje, dla młodzieży głównie. No i to jest dosyć poważna, słuchajcie, sprawa, no bo tam zatruło się prawdopodobnie około 200 osób, z czego 30 już 2 osoby umarły, 75 na ten moment przybywa w szpitalu, tak w takim stanie ciężkim, agonalnym. No i się szacuje, że tak prawdopodobnie umrze no tak pod 100, tak? Więc to będzie rekord Rosji, jeżeli chodzi o zatrucie alkoholem. No tam wykryto, no znowuż tam nie chcę, żeby ten metanol na pewno i maślan etylowy, czy etyl tak. Słuchaj, ktoś ci zwraca uwagę, że cydr to nie jest piwo pochodne, bo to z jabłek się chyba cydr robi. Ale nie, no właśnie o to chodzi, że to z piwa, tylko to się nazywało pan cydr. To był taki napój piwny o smaku, bo tam dodawali właśnie ten aromat. Trujących elementów. No wyszło, że trujący, tak? No tak, no bo to nie był właśnie cydr,
Tak, czyli to nie było robione, tylko jakiś taki napój mieszany, nie wiem, piwo z czymś właśnie. No i to coś, ten aromat, który zaczęli dodawać, okazało się, że tam było dosyć dużo metanolu i innych substancji. No i to jest akurat najmniej śmieszne, bo najbardziej śmieszne jest, że te substancje pochodziły z magazynów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tak, gdzie skradziono beczki, tak. I to jest jak gdyby najbardziej chyba szokujące w tym wszystkim, nie? No, bo wykryli to, skonfiskowali, tak? Po czym ktoś miał pilnować magazynu Tak. i wziął w łapę Zajumali. najpewniej i zajumali. Tak, no. I oni się tłumaczą, że to pierwotnie było w ogóle stamtąd, tak? Natomiast no wszystko wynika, że najpierw zarekwirowali, potem zajumali, potem znowu prowadzili, nie? Więc tam 2 razy. Tak, no, fajnie. No słuchajcie, mamy 930 osób, no to jak będzie 1000 osób, to ten... no właśnie Radler, tu ktoś mówi taki polski, no coś takiego właśnie jak Radler, tak? Dobrze mówię, bo ja się nie znam na tych alkoholach, ty jesteś młodszy, to tam jako ten syn tego komendanta. Komendant, tak, teraz już komendanta. Ja nie mam nic wspólnego z komendantem. Ze słynnym komendantem nie mam nic wspólnego. No dobra, no ale słuchajcie, no w każdym razie coś takiego jak Radler, no i sprawa jest strasznie poważna, bo wszędzie o tym piszą. No i jeszcze będą pisać prawdopodobnie przez 2-3 tygodnie, no dopóki będą cały czas ofiary niestety tego. Natomiast to też pokazuje, że Rosjanie, i to jest ciekawe, to już troszeczkę bardziej poważnie, sięgają coraz tańsze alkohole. Bo nie wiem, czy pamiętasz, ja z tego czasu, ja to ciągle powtarzam, że największy wzrost, jeżeli chodzi o tą grupę społeczną, która zaczyna pić w Rosji, to są kobiety. I likiery. I likiery, tak. Tam mamy 500. Ale to już mówiliśmy 60 razy. Tu ludzie mówią na czacie, że nudzimy. Nudzisz. Okay. Nudzisz. A co chcesz powiedzieć? Bo wiesz, że nas kobiety oglądają, co chcesz im powiedzieć? No, że w Rosji kobiety dużo piją i starczy, no i piją coraz więcej. Okej, możemy przeskoczyć do jakiegoś tematu, którego jeszcze nie omawialiśmy wcześniej, albo nie omawiałeś z Pawłem, to znaczy z Maćkiem. Okay. Tak, w lustrze. Dobra, no to słuchaj, to co? No to jednak te geopolityczne tematy, tak? No chyba, że zobaczymy, co tam na dolarze, na ropie i Paweł Na dolarze, tak, bo w ogóle będziemy mówili dzisiaj o dolarze, tak? O dolarze będziemy dużo, znaczy o rublu i dolarze. Tak, dużo mówić. tej parze. Coś mi wycięło, tak? Czy tak, scenzurowali cię. No właśnie, nie wiem dlaczego. Dobra, poczekaj, ja się odświeżę. No i okej. W momencie, gdy Paweł się odświeża, to ja wam może powiem kurs ropy, to znaczy kurs rubla, bo dolar się wciąż umacnia i dobija do 84 rubli za dolara. Gdzieś ze 2-3 miesiące temu śmieszkowaliśmy sobie, że do końca roku powinien dobić dolar do 100 rubli. No już jesteśmy bliziutko. Nie, no jeszcze wiesz co, jeszcze w czerwcu nie, bo mają, wiesz co, mają te dywidendy. No dobrze, ale gdzie jest koniec roku? Ty popatrz, jakby nie mieli, to może już no okej, ale gdzie jest koniec roku, nie? Wiesz co, to mogę ci wyliczyć, tak? Dzisiaj mamy 13 czerwca, no to jeszcze pół roku, tak? No. Dziękuję. No ale słuchaj, ale wracając do tych tematów, chciałem się ciebie zapytać, jak oceniasz ofensywę ukraińską? Nie oceniam na razie, w sensie Ty jesteś za tymi czerwonymi czy za niebieskimi? To nie jest tak, bo tam były jeszcze żółte opaski i tak dalej, nie weźmiesz mnie w ten sposób. Nie, chodzi o to, że pierwsze 2 czy 3 dni to było, wiesz, praktycznie nic nie było wiadomo, więc pierwsze 2-3 dni sobie odpuściłem całkowicie, bo nawet tak sugerowali nasi koledzy, że pierwsze 2-3 dni to będzie, wiesz, pic na wodę i nic nie będzie wiadomo.
Teraz widzę, że coś tam poodbijali Ukraińcy, natomiast Rosjanie wrzucają jakieś filmiki ze zniszczonych czołgów, które później się po części przynajmniej okazują photoshopami. Natomiast były też widoczne jakieś ataki śmigłowcowe i tak dalej, więc tam się dzieje. Natomiast ja wiesz, ja nie jestem taktykiem, ani nie będę się bawił w jakieś tutaj analizy wojskowe, no bo to nie moja broszka, nie? Natomiast dzieje się coś, natomiast co się dzieje, to się dowiem Pani później. Ania właśnie komentuje, że no co się dziwić, no piją, jakich mężowie mięso armatnie poszli, nie? Tak. Znaczy w sumie tak już poważnie, no to faktycznie się nie dziwię, no bo to jest sytuacja dosyć mocno stresująca, a wszystkie te wina takie wzmocniane staniały w Rosji. Dlaczego? No dlatego, że wcześniej było dosyć dużo marek zachodnich i te marki zachodnie zostały bardzo szybko wyparte. To znaczy zaczęto robić takie kopie wręcz, że jak było jakieś tam Porto, Sherry, no to zaczęto próbować kopiować, no i zamiast płacić powiedzmy, nie wiem, tam 700-800 rubli, no to można było zapłacić połowę nawet, no może połowę, no to przesadzam, ale 400-500 rubli, no więc dosyć atrakcyjna cena, a często smakowo było to zbliżone. To już nie chcę wchodzić jak gdyby w szczegóły. Skąd ty to wszystko wiesz? No tak czytałem, nie? Okej, tak. Akurat ostatnio nie dostałem wizy do Rosji, więc nie. Tak. Okej. No i co? No i zapytałeś mnie o ofensywę i ja cię zbyłem, bo nie mam za bardzo nic do powiedzenia w tej kwestii, a może ty coś opowiesz? Znaczy wiesz, ja wczoraj opowiadałem, tak, dosyć mocno, przedwczoraj i w sobotę nawet był taki live, nie wiem, oglądałeś? Z kapitanem widziałem, Nie. ale wcześniejszego nie widziałem. Nie daję rady. Wiesz co, jakbym miał wszystkich nas oglądać, tych co teraz znamy, to bym musiał nie pracować i nie spać. Krasnaja Zwiezda byłem, wiesz, nie? Tam, aha, fajnie. Tam dosyć dobrze nawet chyba sobie radziłem. Nawet podałem takie ciekawostki, tak? Nie wiem, czy wiesz, co teraz Rosjanom najbardziej dolega, jeżeli chodzi o braki na tej linii frontu. Woda. No woda, widzisz, jednak słuchałeś. No. Albo czytałeś potem, nie? No woda, okazuje się... Nie, to że... u kapitana mówiłeś, no to znowu no się to potem już powtarzasz. kapitana, tak. No okazuje się, że oni o wszystkim pomyśleli, tylko żeby nie dostarczyć własnym żołnierzom wody, no bo przecież woda jest wszędzie, no to... No jak zaczęły się te powodzie, no to okazało się, że tak nie za bardzo, a jeszcze oni te mniejsze tamy zaczęli teraz wysadzać, no to jest raz, a drugi raz oni nie za bardzo mogą się ruszyć z tych schronów. Dzisiaj dostaliśmy też krytykę, że nie znam się na tym betonie, nie? Bo napisałem, że ten beton rosyjski się kruszy. No bo się kruszy, bo tak mówią, kruszy się i pyli. To mi napisali, że się nie znam, więc nie wiem o co chodzi. A dlaczego mówisz, że dostaliśmy? Znaczy ja, no dobrze. No mi się dostało tak, że się nie znam na tym betonie, ale i tak jest nieźle. No w każdym bądź razie Rosjanie bardzo skarżą się, że ale o tym mówiliśmy kiedyś, tak? Pamiętasz, że te formacje obronne najlepiej wyglądają na mapie i na w Excelu. Tak, no i w Excelu, tak. No, okazuje się, że nie spełniają swojego zadania i tutaj rosyjscy żołnierze, jak i turbopatrioci bardzo mocno na to się skarżą, tak. No i z tym już nic nie zrobimy, tak, no bo z tych powiedzmy, mówię metalowych, tych cementowych czy betonowych ziemianek, no to już się nic nie zrobi, tak. No okej. Ale nie wiem, czy słyszałeś Putina dzisiaj wypowiedzi? Słyszałem, tak. No oczywiście, że słyszałem. No tak. On tam powiedział, że oni nie wysadzili tam. Tak? Słucham? Z dowódcami, pamiętam, tam dużo czołgów zniszczyli. Znaczy, tak, no to, że czołgi zniszczyli, no to okej. Ale poczekaj, bo właśnie ja nie wiem, czy oni jak robili tą naradę, to wtedy niszczyli te czołgi, czy to było, że tak wcześniej zniszczyli? Nie, ja myślę, że to w trakcie narady. Że dochodziły wiadomości. Bo wiesz, do momentu narady tam było chyba kilkadziesiąt, tak? Maksymalnie. Tak w porywach chyba było 20 parę, no tam mówiono, tak, że to tam, nie wiem, maks 2 kompanie.
Ja wiem, co się Potem wydarzyło. to urosło, wiesz, już do brygady. No. Ja wiem, co się wydarzyło, bo wiesz co, jak masz taki briefing, to każdy musi dostać kopię materiałów. I podejrzewam, że wiesz, na jednej kartce były czołgi i ktoś to po prostu wziął na ksero i miał skserować i rozdać. Oni wszystkie te ksera dali Putinowi. I on tak później 20 plus 20 plus 20 i on sobie to szybko dodawał. Tak, taki Excel w głowie, tak? Myślisz? Tak. Jedna kompania, druga. Mówi, a nieźle, co spływają. No tak. Z frontu, wiesz, nie tutaj. Tak, że teraz ten generał przyniósł, ten generał mówi, o tu tam nie wiem, 36, brawo, 20 parę, tu. I wy też 20 parę. Brawo, tutaj też 20 parę, nie? A to tak równo idziecie, nie? Tak, więc wiesz, jest to możliwe, nie? Natomiast co on powiedział, że nie wysadzili tamy, gdyż nie czują potrzeby, ponieważ to miałoby konsekwencje dla ludności po ich stronie, tam okupowanej, ale że przyznał, że rzecz dziwna jest, no te wysadzenie czy uszkodzenie tamy utrudniło to ich kontrofensywę. Więc Ale kontrofensywę Ukraińców utrudniło. Tak. I tak przyznał, że... I taki dziwny zbieg, że w tym samym czasie, nie? Tak, że mówi, no kurczę, my nie, no bo wiecie, dla nas to by był problem, ale kurczę, przypadkiem, no tak, to jest prawda, utrudniło im to kontrofensywę. Więc podejrzewam, że po prostu to, co ktoś pisał na Twitterze, że oni tak dbali o tą tamę, że mogła się uszkodzić i się rozlać sama, też jest całkiem możliwe. Aczkolwiek słyszałem już o jakichś tam wybuchach, nie? Że już ktoś donosił. Nie, są już, wiesz, potwierdzone te wybuchy. Raz były takie filmiki, gdzie widać było mniej więcej, wiesz, że to było od dołu. Ale to nie był ten z listopada? Jakiś taki filmik był? Nie. Potem było z listopada, ale też było, wiesz, że w 3 miejscach ona jest przerwana. Więc tak naturalnie w 3 miejscach sama się przerwała, nie? Rozumiesz? To jest jedna rzecz. A następny, no taki dowód chyba, no to jest ten, że Szwedzi zrobili te odsłuchy sejsmiczne, no i tam wyszło, że były wybuchy, a żeby były takie wybuchy, no to jest jedna, znaczy no nie można, znaczy żeby one, wiesz, w 3 miejscach samo się nagle, no to tak nie za bardzo, a więc no wszystko wskazuje, że to Rosjanie, znaczy no na 99,9, albo inaczej, no ktoś wysadził, kto miał dostęp do tego, tak? Możemy jeszcze założyć, że nie wiem, że to zielone ludziki, które wtedy administrowały tą tamą, a nie Rosjanie. Tak, bo Putin też powiedział na tym samym wystąpieniu, że to nie Rosjanie byli w 2014 roku. W 2014 nie. Oni nie brali udziału. Nie. Że oni nie brali, oni nie wysadzili tamy. I mam jeszcze jednego newsa, nie wiem czy słyszałeś, na razie nie ma konieczności wznowienia mobilizacji. Nie ma. I tak jakby wytknął ci błąd, bo ty ostatnio powiedziałeś, że jednak by była potrzebna, bo jest problem, ale on twierdzi, że nie, więc jesteś w błędzie. No bo mieli powołać te 300 000, powołali 20 000, mamy czerwiec. I styka. I ja się nie znam na tej matematyce, bo dla mnie do końca Chyba, roku że 100 znowu, 000, słuchaj, nie? znowu raporty 20 i on tak przeglądał. I że to za miesiąc, tak, że to nie było, że to od początku roku, tylko za miesiąc, no to poczekaj, 20 razy 6, 120, no tak, to by się zgadzało. Ja chyba to wszystko rozgryzłem. Rozgryzłeś go. Rozgryzłeś Putina. No nie, jak najbardziej jest to możliwe, słuchajcie. Że po prostu ksero ktoś zamiast rozdać, to wręczył wszystko Putinowi. Patrzy, mówi, no przecież jest tyle. Ale on jeszcze dzisiaj wiele rzeczy ciekawych powiedział. Ja sobie tam napisałem. Tak, notowałeś. Tak. To było takie właśnie po raz pierwszy takie przemówienie nienudne, może dlatego, że było dla dowódców i tam nie można było sypiać, ale powiedział na przykład bardzo ważną rzecz moim zdaniem, że do zeszłego roku Rosja pomagała ekonomicznie i gospodarczo Ukrainie. Możesz rozwinąć? Nie. No nie, no nic więcej nie było. No.
To znaczy, ale nie, no wiesz, o co mu I chodziło? że bardzo, bardzo dużo i że Ukraińcy powinni być wdzięczni. Tak. No tak, zwłaszcza za Buczę, nie? Tam Mariupol. I nie, on tylko ekonomicznych wiesza, więc tak. Bo on może, Politycznych. wiesz, ja go może troszeczkę rozumiem. Wiesz, ogólnie wiesz, to chyba chodziło o to, że państwu ukraińskiemu pomagali, natomiast no, ten rząd nazistowsko, no nie wiem, jaki tam ten... Satanistyczny. Satanistyczny, tak, on jest zły, ale ogólnie Ukraińcy są dobrzy, państwo jest okej, tylko rząd jest niedobry. Tak. Nie, ja zaczynam, wydaje mi się, Poczekaj, rozumieć... są jakieś wyliczenia dosyć ciekawe, to czekaj, 300 000 to jest 250 000 plus 50 000 ochotników, plan wykonany. No właśnie, niestety muszę cię zmartwić, Marcin, bo on dzisiaj powiedział, że poborowi nie. Że się to... Tak. Że poborowi nie trafią na specjalną operację wojskową. I jeżeli idziemy po tej linii, że wszystko, co on mówi, jest na odwrót, tak. To trafią. To pan ma rację. Ale jeżeli idziemy, że mówi prawdę, to nie ma pan racji. Tak. Czyli ma pan rację. Zawsze mówił prawdę, tak. Jeszcze jedną rzecz powiedział, którą należy rozważyć właśnie w kwestii, jeżeli tak mówi, to jest na odwrót. Nie ma potrzeby wprowadzenia stanu wojennego w Rosji, ale nad niektórymi kwestiami konieczna jest dokładniejsza praca. Granica zostanie wzmocniona, konieczne jest również rozszerzenie działalności służb wywiadowczych. Aha, to te służby, to werbowanie jakby co, to $200,000, to wtedy i na Pawła, i na mnie starczy. Ale jeżeli chodzi o uszczelnienie granic, no to przecież już rozmawialiśmy o tym, że no bez ludzi nie uszczelnią. Więc... Znaczy ja chciałem tylko dodać, że ja wczoraj dużo na ropie zarobiłem, a więc to tam na twoją tam stronę korzyść, to honorarium to dla ciebie będzie. Okej. No i wracając do tego, no to jeżeli chce uszczelnić granicę, no to potrzebuje ludzi, nie? To 20 000 jakby nie liczyć, to nie ustawisz ich wzdłuż granicy, żeby cokolwiek ochronili. No ale poczekaj, w Rosji jest może robotyzacja, to może jakieś, wiesz... Jest robotyzacja na wysokim poziomie. Tak? W krajach zachodu jest na 1000 pracowników ile? Ponad 100 robotów, 111 czy coś takiego, a w Rosji jest 6? 6. Mówiłeś 6. 6. Cytuję Mateusza Lecha. A ja cytuję Ekonomia Rosji.pl. A ja cytuję jakiś artykuł, ale nie przeczytałem go od kilku dni i nie pamiętam dokładnie, ale jakoś tak bardzo mało. 6, 8, jakoś tak, nie? Czyli jest to 100 coś do 6. Tak, ale słuchaj, tu są jakieś takie słowa uznania, to spójrz to do nas chyba. Tam jest głowa konia. Ja nie wiem, tak. czy to do nas, czy to jest jakiś apel. Może nie, to nie, to ja już się ucieszyłem, no. No dobrze, słuchaj, no w każdym bądź razie tak, słuchajcie, ale już teraz tak bardzo poważnie, no to ta ofensywa ukraińska idzie dobrze. Wszystko na to wskazuje, o tym dosyć dużo mówiłem. Ukraińcy, i to jest ciekawe, mają mniejsze straty niż Rosjanie. To jest chyba jedna z niewielu ofensyw, na ten moment przynajmniej, nie? Gdzie wojska, które atakują, mniej tracą. No okej, ale czy to jesteś w stanie być w 100% pewien? Bo tak. Wiesz, ja to czytam, ja to widzę, wiesz, ale nie chodzi mi o to, tylko że to jest jeszcze ten początek, to wszystko jest jeszcze takie zamglone. Czy ja powiedziałem na ten moment, tak? To nie oznacza, że powiedzmy za powiedzmy 2 miesiące okaże się, na ten moment wygląda, że straty ukraińskie są o połowę mniejsze. No to znowuż wynika z tego, że Rosjanom brakuje amunicji, tak? Tych muszelek cały czas. I my się śmieliśmy i tam niektórzy ci nasi, pamiętasz? Ja też się zastanawiam, ci eksperci, którzy mówią, Prigorzyn kłamie, Rosjanie kłamią, nie? Jak mówili, że nie mają amunicji, nie? Tam puszczaliśmy takie, wiesz, wywiady z dosyć poważnymi ludźmi z Rosji,
którzy faktycznie wskazywali, że no są pewne ku temu przesłanki. A mówili, nie, to jest niemożliwe, Rosja to potęga i tak dalej. Że nieskończone zasoby amunicji, Nieskończone, nie? przecież Rosji amunicja się nigdy nie kończy, tak samo jak żołnierze. Okazuje się, że żołnierzy nie ma. I To ta ja tu może mobilizacja zrobię jest... reklamę jutrzejszego wpisu na ekonomię Rosji, bo mam gotowy artykuł o nowych danych demograficznych. Więc tak, jeżeli chodzi o ludzi mnogo, no to nowe dane są i są bardzo ciekawe, ale nie będę spoilerował. Zapraszam jutro rano. Ja się tam dołożyłem dzisiaj, tak zauważyłeś, nie? Tak. A ja jeszcze dopisałem, bo jeszcze jedną fajną rzecz mam, a to mogę powiedzieć jako ciekawostkę. 51% lekarzy w Rosji twierdzi, że ich koledzy mają sfałszowane uprawnienia lekarskie. Lekarskie, tak, to też no, gdzieś tam widziałem, że z tym jest problem. Tak. Tak wiesz, jak oni, tak jak w Azji, nie wiem, czy kiedyś byłeś w Azji w jakimś tam kraju? Tam nie byłem w Azji. Wiesz. No tam często w tych powiedzmy stolicach można, jeżeli jesteś w centrum, w takiej szczególnie turystycznej, tam są takie stragany bardzo często i tam sprzedają różnego rodzaju dyplomy, tak z każdego zakątku świata, nawet z Polski widziałem kiedyś, sobie zdjęcie zrobiłem teraz. Więc możesz sobie kupić, wiesz, dyplom właśnie lekarza, jakiegoś inżyniera. Mogę doktora kupić? Tak. Doktorat zrobić w ten sposób? Tak. No to dobrze. Takie dosyć ciekawe, nie? To, wiesz, sporo ludzi kupuje sobie taką, wiesz, jako taką turystyczną ciekawostkę, nie? Natomiast no może nie wszyscy. Potem ktoś wraca do Rosji. No tak. Wietnamu tutaj doktor, nie? No tak, ale to drążąc troszeczkę ten temat, wyobraźcie sobie sytuację, gdzie w Rosji w tym momencie średnia życia mężczyzny jest 68 chyba i pół roku. I jest to poziom niżej niż na Haiti ostatnio, gdzie Haiti było całkowicie zdewastowane i po przejściu tam jakiegoś tajfunu czy trzęsienia ziemi, teraz już nie pamiętam, może jedno i drugie po kolei. I w tym momencie w Rosji mężczyźni żyją krócej niż na Haiti. Na Haiti ile żyją? Jakoś bardzo, bardzo zbliżone, ale jakoś było, że rosyjscy mężczyźni przeskoczyli ten pułap. A ile podawałeś? 65, 66? 68,5 chyba. O, to przesadziłeś. Musisz nie, no to musiałbym zobaczyć. A nie, było chyba 68,5 i później spadło im, tak. Czekaj. Spadło, wiesz, oni tam do COVID-u gdzieś mniej więcej zaczęli ciągnąć, potem nagle... Tak. 64,2, przepraszam. Tak, 68 było wcześniej i 64,2, tak. I teraz przecież w tym roku masowo umierają ludzie młodzi, 20-30 lat na wojnie. Na razie tego nie ma w statystykach, no bo oni oficjalnie nie podają tych zgonów, no ale to w pewnym momencie będą musieli gdzieś tam dopisać, chyba że... Będą zaginieni cały czas, wiesz, nie? Tak? Już na zawsze? No można być, wiesz, jeszcze z 10 lat jeszcze zaginionym, nie? No to dobra. Ty, ale słuchaj, ale jeszcze jedna rzecz, bo to jest dosyć ciekawe. My się z tego często śmiejemy, no ale przypomnij, jaki jest wiek emerytalny w Rosji dla mężczyzn. Groziło cię. Co? No będzie za niedługo 67 czy 68, tak, nie? Będzie, ale teraz... W 2027 chyba. No, ale to więc no, będzie szansa, że no, nie będą dożywać, nie? Tak, że to będzie no praca do śmierci. chodzi w ogóle w tej całej zabawie, to chodziło o to, żeby nie dożywać i żeby państwo nie musiało wypłacać, nie? A to się wszystko popsuło, bo ludzie popsuli i zaczęli dożywać, nie? No i przez to mamy problemy w krajach zachodnich. No, w Rosji nie będą mieli problemu. W Rosji to naprawią, nie? No, naprawią, tak. Trochę młodych umrze, no jakoś to dobre będą te wskaźniki w końcu, nie? No, tu pisze, że za Uralem żyją 120. No okej. No ale znowu odbiegłem od tej myśli. Jeżeli wiesz, taki jest współczynnik fałszywych lekarzy albo fałszywych uprawnień, to ja się wcale nie dziwię, że ta przeżywalność wygląda tak, jak wygląda, nie? Wiesz, część choroby, część alkoholizm, część narkotyki, ale część prawdopodobnie lekarze z czapy, nie? Którzy robią co chcą. Tak. I teraz tak, jeżeli tam widziałeś te filmiki, tak? Cały czas w Rosji krążą takie filmiki z różnego rodzaju właśnie przyjęć, z tych kamer takich przemysłowych, czy tam lekarskich, takich, co są na oddziałach, nie? Tam różne właśnie dziwne rzeczy
są pokazywane. Albo kogoś pobiją, albo kogoś okradną, jak przyjedzie na to pogotowie. No, jest takie dosyć ciekawe, nie? Niespotykane chyba. No, u nas na pewno nie. No nie wiem, no mnie nigdy nie okradli, jak byłem na pogotowiu, tylko że ja może rzadko chodziłem, nie? No nie, ale naprawdę, tego dosyć dużo jest i to tak myślę, że tak nie wiem, raz na 2 miesiące jakiś taki filmik się pokaże, tak, w necie. Nie? Ja widziałem jakiś filmik zaraz na początku wojny w zeszłym roku, jak chłopak ze złamaną nogą miał iść na rentgena 3 piętra do góry i winda była zepsuta, to na czworaka wchodził po schodach, nie? No bo nie było możliwości go do transportowania. No i tak na czworaka szedł do góry, no to taki poziom służby zdrowia, więc wiem, u nas jest zła służba zdrowia, ale może być gorzej. Może być dużo gorzej, bo możecie na prześwietlenie złamanej nogi chodzić na czworaka na drugie, trzecie piętro, a lekarz wasz obsługujący może znaleźć dyplom w paczce chipsów, nie? Więc nie narzekajcie. Aha, i leków możecie nie mieć później. Nie, no za Pattaja kupi, tak? No tam wiesz, w Bangkoku, nie? Zaraz tam w chipsach znajdzie, nie? No dobra, to co? Następny temat, czyli podwójny Kissinger, a Rosja. Co na ten temat powiedzisz? Czekaj, bo jeszcze chyba mieliśmy jeden cytat z tego. Putin przyznał, że ukraińska ofensywa idzie dobrze i jest zakrojona na szeroką skalę. Nie, to niemożliwe. No tak powiedział, nie? Jest zakrojona na szeroką... No, jeżeli przyznał, że jest na szeroką skalę i wykorzystuje wyszkolone rezerwy, to chyba przyznał, tak wiesz, troszeczkę pochwalił, nie? No bo jak inaczej? Tutaj masz pytanie od Michaela, czy podwójny Kissinger, czy odwrócony Kissinger, czy suplex? No właśnie nie wiem, to trzeba by się tych autorów, co myślają takie... Dobrze, bo było, że odwrócony Kissinger. Nie, ale ostatnio dzisiaj słyszałem pana Jacka podwójny. Czyli, no czekaj, wytłumaczmy wszystkim, o co chodzi. Pojedynczy Kissinger, bo to teraz już brzmi jak hamburgery w McDonaldzie, nie? Czy wiesz? No wiesz co, no trochę to jest tak, no jak dla mnie to jest tak, no troszeczkę z tego niestety dworuję, no ale to się trochę samo prosi, tak. O co chodzi z tym Kissingerem? No właśnie, bo pojedynczy, tradycyjny Kissinger, bez sera i sałatek i frytek, to był taki, że chodzi o obrócenie Rosji przeciwko komuś, nie? Nie, no to chodziło wtedy z tym Kissingerem o zbliżenie z tymi Chinami, tak? Natomiast no tutaj chodzi o to, ale z Chinami mnie się wydaje, że wykorzystanie Rosji przeciwko Chinom, a odwrócony to wykorzystanie Rosji z Chinami, a podwójny to już ja nie wiem. Nie, no to podwójny podejrzewam, że to jest to samo, tak? Odwrócony i podwójny, tak. Znaczy tak się domyślam, no ale w każdym razie nie. No bo to jest dosyć trochę śmieszny, ale trochę też poważny temat. Czyli tutaj słyszałem, że my nie powinniśmy grać na właśnie podwójnego Kissingera, czyli żeby tą Rosję osłabiać dalej, nie? Bo dalsze osłabianie Rosji może spowodować to, że Rosja zbyt zbliży się do Chin. No to jest odwrócony Kissinger, no. No dobrze, ja mówię, co dzisiaj słyszałem, tak. No okej. A więc odwrócony, niech ci będzie, tak. I tam ktoś się mógł przejęzyczyć, my też się przejęzyczamy, wiesz. Dla mnie brzmi lepiej podwójny, nie? To już jest tak jak właśnie z tym burgerem, no ale czyli tutaj to, co kolega pisze, tak, czyli ten odwrócony Kissinger, hipotetyczny manewr, a odwrócenia tej Rosji przeciwko Chin. No i tutaj jest taki pomysł, żebyśmy my bardziej nie wspierali chyba. On dla mnie jest jakiś karkołomny, tak? To tak się zacząłem zastanawiać i stwierdziłem, że to przerasta moje jak gdyby możliwości umysłowe. Czyli żebyśmy robili wszystko teraz, żeby Rosja się zbytnio nie osłabiała, czyli żeby wysyłać Rosjanom. Dostawy jej broni teraz. Trzeba by było nalepki w jasionce poprzeklejać. No
I wtedy, że do Rosji, bo jak się bardzo, to wtedy, nie, bo tu chodzi o to, że jak Rosja zbyt się osłabi, to wtedy Amerykanie stwierdzą, że ona się zbyt osłabiła i wtedy zaprzestaną wysyłania no i coś złego się wtedy chyba stanie, nie? Że jak i że będą wspierać chyba wtedy Rosję. Czyli my teraz musimy... Nie, no trochę się pogubiłem. No w każdym bądź razie, słuchajcie, no jak dla mnie dziwnie to brzmi. Dziwne w ogóle są te pomysły, które, nie wiem, czy zauważyłeś, od jakiegoś czasu są różnego rodzaju takie nawoływania, czy albo do tego pokoju, nie? Wśród różnych... I to też ciekawe na przykład w Polsce, nie wiem, czy zauważyłeś, że mamy taki front prorosyjski i on jest tak od lewa do prawa. No a co to przeszkadza? Literki M, nie? Tak? No. Nie? Tego... M jak miłość do Rosji. M jak miłość oczywiście, tak, tego pana. Tak, do literki J, JKM, czy jakoś tak, nie? No i tam wszystkie opcje polityczne mają swoje miejsce i one są wszystkie prorosyjskie. To bardzo też ciekawe. Z każdej opcji ktoś się znajdzie, który tutaj... Nawet ostatnio zauważyłem, że no z tych opcji środkowych też są takie osoby, które mówią, że jak najbardziej Rosja to fajny kraj, w ogóle powinniśmy zaprzestać tutaj tego. Nie? No bo wiesz, no, jeżeli logicznie rzecz biorąc... Znaczy ja uważam ogólnie, że Rosja jest fajny kraj, żeby nie było, tak? Tak, bardzo fajnym. Ale o co chodzi? Bo my sobie śmieszkujemy, ich uznajemy często w naszych wpisach i tak dalej. No, robimy sobie bekę, nie? Takie mamy poczucie humoru. Ja nie. No dobra, ty nie, ja tak. I później jednak trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że ta siatka różnych agentów wpływów w różnych krajach zachodnich była też od lewa do prawa i pojawiają się, wiesz, agenci w każdej formacji politycznej czy reprezentujące różne biznesy. Więc dlaczego by miało być inaczej w Polsce? No to by było bardzo nielogiczne, by świadczyło o tym, że naprawdę są niedorajdami, a jednak jeżeli na Zachodzie dali radę, no to w Polsce tego przelewu nie też mogą tak odebrać, myślisz, tak? No, ale a wracając do tego... Nie, no znaczy jesteśmy, tak, no to pokazuje, że Polska jest normalnym, zdrowym krajem zachodnim. Tak, gdzie Rosjanie mieli mają normalne wpływy, gdyż tworzą partię polityczną. Nie wiem, czy widzowie wiedzą. Już zarejestrowaną chyba nawet. Tego to nie wiem, ale wiem, że tak. Że mają tak. Przedstawiciele. Zarejestrowana to nie wiem. No właśnie gdzieś widziałem zdjęcie, że udało się coś tam, czy nazwę zarejestrować, czy partię, bo partię to chyba nie tak prosto, nie? W każdym bądź razie coś się dzieje. A co mamy? Myślisz, że trzeba zarejestrować już? Tak? Co, że muszą rejestrować partię? No, nie, ja że nie my wiem. musimy partię zarejestrować. Nie, my się nie pchamy do polityki, nie? Nie, no nie. Nie ma sensu. My możemy, patrz, tutaj ktoś mówi stowarzyszenie. Mamy założyć. Ale z kim my się mamy stowarzyszyć? Ale czekając na odpowiedź, ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na tego odwróconego podwójnego Kissingera z serem, że te osłabiania z burgera, tak, że tak naprawdę te osłabianie Rosji jest przecież na rękę Chinom. I to, czy Stany Zjednoczone chcą, czy nie chcą, to przecież Chiny mają też drugie tyle do powiedzenia. No wiesz, z tego z tej wypowiedzi wynikało, że Chiny to tak, wiesz. Że Chiny patrzą sobie bezwiednie po prostu na... Wiesz. I ogólnie tak mi się wydawało, że tutaj niektórzy to chyba na jakimś urlopie byli, takim, wiesz, nawet rocznym. I nie zauważyli. Nie zauważyli, że to już za późno, już tak, i że Stany Zjednoczone to już sobie tam mogą. Tak, no bo już ta Rosja jest niestety w tych łapach chińskich, jak i połowa tej Azji Centralnej, znaczy połowa, cała Azja Centralna, może tam część pod wpływami tureckimi, natomiast już odwrotu to nie ma. Wielokrotnie o tym mówiłem, ale oni cały czas swoje, także tam i chyba też w Stanach oni cały czas też myślą po tej części republikańskiej, że jak oni coś tam, wiesz, Rosji zaproponują, no to nagle ta jakaś partia rozsądku przyjdzie, powie, a nie, no to ze Stanami, jak tam przecież taki fajny deal proponują, nie, no to oczywiście, no to wyrzekniemy się tych Chin,
Nie? Przecież to tak nie działa. Słuchajcie, od roku mamy tutaj od kilkunastu lat, tak? Natomiast od roku mamy takie zintensyfikowanie tych działań chińskich. No i ja wielokrotnie o tym mówiłem. Nie ma takiej opcji, żeby następny rząd, niezależnie co on będzie reprezentował, niezależnie czy będzie miał wsparcie Zachodu, czy nie, będzie prochiński. Nie ma takiej opcji. No. Po prostu matematyka tak mówi, ekonomia, matematyka. No jak my sobie to wyobrażamy? Chiny jednak w jakimś tam stopniu wspierają tą Rosję, przynajmniej słownie. Może praktycznie nie. I dlaczego Rosja miałaby się teraz odwracać? Ale wyobraź sobie, bo właśnie nikt nie patrzy na perspektywę Chin. Zupełnie. Nie? Bo ja sobie to wyobrażam tak. Jestem władcą Chin i sobie myślę, no wyślę... A to jak wtedy? Ja? No Zen, nie? A. Cesarz Zen. Cesarz Zen. Logiczne. Więc jako cesarz Zen patrzę sobie na tą Rosję i sobie tak myślę, nie? Wyślę im kasę, żeby oni się odbudowali gospodarczo, pożyczę im, no to oni mogą mnie oddać, bo rozkradną. Ryzyko, no. Tak, wyślę im broń, to oni mogą ją skopiować, zacząć produkować i będę ja musiał pilnować tych granic swoich, nie? A będę się tak przyglądał i nie będę za bardzo pomagał, no to oni będą w takiej dupie, za przeproszeniem, że sami będą pchali wszystkie swoje surowce i towary i z pocałowaniem ręki na dużych rabatach mi sprzedadzą. No to po co Chiny mają cokolwiek robić? Bo ja tego nie rozumiem. Wzmocnić Rosję, którą później ktoś obróci na tego burgera Kissingera po raz trzeci i wbije im nóż w plecy, nie? No jeszcze ten ser wsadzi tam w środek. Jeszcze ten ser wsadzi w Mongolię, tam gdzieś pomiędzy. Więc tak naprawdę... Politycznie politycznie, nie? To fajnie będzie wyglądać i ktoś w telewizji będzie mógł powiedzieć, przewidziałem, nie? No tak, ale właśnie dla mnie to jest troszeczkę dziwne, nie? A tak w tym momencie Chiny sobie pokojowo wasalizują Rosję, wasalizują całą Azję Centralną, której rosyjskie wpływy słabną i mają lewar na to, żeby wchodzić tam w Kazachstan, ten Tadżykistan, Kirgistan i tak dalej. I wszystko robią na zasadzie, nie chcieliśmy nic zrobić, no ale okej, możemy coś wam tu... Skoro nas prosicie, jak dacie dobrą cenę, to skusimy się ewentualnie. No i tak wygląda teraz sytuacja z tamtej części, a my tu z Europy, bo Francja, bo Niemcy, bo Stany Zjednoczone, ale tam toczy się inne życie, nie? No tak, wiesz, masz te spółki, u nas się jakoś zapomina tak cały czas o tej ekonomii, patrzymy jak rodzą się teraz z jednej strony te takie, można powiedzieć, dosyć duże grupy przestępcze, tak, a z drugiej strony wszyscy ci oligarchowie robią spółki joint venture, zakładają następne biznesy. Jak myślicie, z kim? Nie z Niemcami, nie z Francuzami obecnie, tylko z Chińczykami. Tak? Dlaczego? Dlatego, że oni mają kapitał. Oni mają kapitał, co nie oznacza, że ten kapitał od razu gdzieś i to będą jakieś duże inwestycje w Rosji, tylko chodzi o to, że Chińczycy w tym momencie budują sobie przyczółek za przyczółkiem. No i co? I teraz tak, wyobrażacie sobie, Stany Zjednoczone powiedzą, odpuszczamy tej Rosji. I teraz mówią, Rosjanie jesteście fajni, nie? I wtedy ci oligarchowie mówią, Amerykanie nam opuścili. To wiecie co, tam towarzysze chińscy, nie, jednak co tak, te spółki, nie, to nie porozumiemy. My teraz chcemy z Amerykanami. A dodatkowo amerykański biznes został tak wielokrotnie ostatnio okradziony i wykorzystany w Rosji, że żeby tam wejść i znowu stracić kolejne miliardy, no to się ktoś 2 razy zastanowi, bo Excel mu podpowie, że ryzyko, przecież każdy biznes wiąże się z oceną ryzyka. No i przez pierwsze lata, jaki rząd by nie był, no to każdy będzie tego, dotykał jak żelazka, czy nie parzy. No i będą się tak macać przez pierwsze 3, 4, 5, 10 lat, zanim zainwestują jakieś potężniejsze pieniądze. Tak przynajmniej mi się wydaje, że jeżeli raz by mnie okradli, zabrali mi 50% albo znacjonalizowali jakiś sektor
ja miałem problemy, no to za chwilę wchodzić tam ponownie, gdy nie wiadomo, co się wydarzy, gdy nie wiesz, jak będzie wyglądał ten kolejny rząd, no to też myślę, że musi chwila upłynąć, a Chińczycy już tam będą, nie? No słuchaj, zanim przejdziemy do, ja zatytułowałem to rublu, Quo Vadis, zanim przejdziemy do tego rubla, to jeszcze kilka tematów. A pierwszy temat, no to ta drabina eskalacyjna. No, że co? No, gdzie jesteśmy? Ale my jako Polska, czy my jako my? Czy... Nie wiem. My jako my, znaczy ja i ty? No. A, to nie. My jako, powiedzmy, Rosja. Jako Rosja. Ja nie dostałem przelewu jeszcze. Nie, chodzi o to, wiesz, ta sytuacja polityczna, gdzie jesteśmy, czy myślisz, że na którym stopniu? No bo tam, wiesz, ostatnio były te groźby, nie wiem, czy kojarzysz, nie? No, od kolejne są groźby. Jak ty to w ogóle odbierasz? Myślisz, że to są takie groźby, strachy na lachy, czy coś z tego będzie kiedyś? W jakiej skali oceniasz, ile jest stopni drabiny i co jest na pierwszym, a co jest na ostatnim? Na ostatnim jest co? Zagłada atomowa świata? No tak, ten raj. A pierwszy to co był? Piekło. Czekaj. Nie no, pierwszy to były te groźby przed atakiem. Spadać oglądalność za moment. No tak, bo już coś bredzisz. Najpierw mieliśmy groźby, później wjazd wojsk, później eskalację, tak? Jeszcze bardziej, później wejście sankcji. Tak, to, że masz teraz jeden wybuch, straszenie, potem następny wybuch, potem użycie broni taktycznej, potem strategicznej, potem odezwa do Boga, a potem już raj na ziemi, tak? Wiesz co, mnie się to kojarzy z tą taką, nie wiem czy kojarzysz, że jak latają helikoptery i masz taką drabinę sznurkową, że ona się gibie, jest taka giętka jak makaron we wszystkie strony. To ja myślę, że my jesteśmy na takiej drabinie eskalacyjnej. No, myślę, że to dosyć dobre porównanie. Że tak naprawdę bez względu na którym szczeblu jesteśmy, to jesteśmy krok od spadnięcia w przepaść. Tak, myślę, że to dobre i myślę, wbrew pozorom, że jesteśmy bliżej niż dalej, a wszyscy teraz zakładają, że jesteśmy dalej, bo wszyscy zakładają, że Chiny, ponieważ powiedziały, że nie można użyć tej broni, no to Rosja nie użyje. A ty uważasz, że jesteśmy bliżej jej użycia? Tak, uważam, że jesteśmy bliżej. Tak. Ale nie uważam, że ją użyjemy. Dlaczego bliżej? No dlatego, że... Nie, no dlatego, że wiesz, no wcześniej to nie byliśmy, no w ogóle nie było takich opcji, tak? Natomiast no teraz wygląda to tak, że no Rosja przegra tą wojnę, tak? I że po prostu w ramach zemsty zmiecie coś na Ukrainie z powierzchni ziemi? Nie, no wiesz, no w ramach już takiej raczej takiej typowej desperacji, tak? Jeżeli patrzymy, czy byliśmy kiedykolwiek bliżej, to chyba teraz jesteśmy najbliżej, nie? No bo jeżeli nie teraz, no to kiedy? Jak już Ukraińcy odzyskają te tereny, to już wtedy nie będzie po co, nie? Ja ci powiem, dzisiaj była taka wypowiedź. Nie, no bo zastanów się, no bo wyobraź sobie, tam już brakuje, podejrzewam, wiesz, nie wiem, kilku tygodni, Ukraińcy odzyskają, powiedzmy, jakiś tam, wybiją ten sobie pas w tym pasie, no i co, i wtedy ktoś będzie chciał używać, czy jak odzyskają, powiedzmy, Krym? Słuchaj, dzisiaj nie wiem, czy słyszałeś Putina tą wypowiedź, że powiedział, że jeżeli rajdy w kierunku Białogrodu będą się utrzymywały, to należałoby utworzyć jakiś pas i on to nazwał pas sanitarny, czy coś takiego, który powstrzyma przed takimi rajdami. I ja chciałem się zapytać ciebie, jak ty ten pas sanitarny widzisz? Czy to właśnie nie miałoby być coś takiego? No, ale to oni by siebie skazili. Znaczy ogólnie jest tym problem jest, ja uważam, że w tym momencie Rosja chyba przegapia ten moment, bo już za moment to już nie będzie miała... Ale czekaj, pauza, bo ty ostatnio im coś sugerowałeś, żeby przełożyli jakieś wprowadzenie ustawy i przełożyli, a teraz im proponujesz, żeby atomizowali i później jak zrobią to będzie, że im zasugerowałeś. Nie, dobra, nie strasz. No, nie strasz. Nie strasz, bo się tak, właśnie, no. I co będzie, nie?
Nie, ogólnie słuchajcie, no Chiny nie dopuszczą, tak, nie dopuszczą do użycia. Natomiast no mówię, jeżeli byśmy gdziekolwiek, no właśnie chciałem tutaj tak zabrzmieć i postraszyć, nie mówię, może oglądalność nam ruszy, nie? Albo będą cię 100 000, wycinać z tak, kontekstu? wycinać, powiedzieć, o tutaj na Kremlince, tak, nie? Tak. Nie, i tam wiesz, J trzeba rozsyłać, nie? Tak. Nie, słuchajcie, poważnie mówiąc, to za moment już ta atomówka nie będzie miała żadnego znaczenia, no bo po co? Jak już Ukraińcy odzyskają, no to już nie ma kogo, nie będzie już kogo straszyć. No jeszcze teraz, nie, było takie wystąpienie takie już nie pamiętam, no gdzieś w jakiejś telewizji propagandowej, chyba na Jedynce, oglądałem, no i tam właśnie pan straszył, tak, że to jest właśnie ten idealny moment. Natomiast wydaje mi się, że oni przegapiają ten moment, tak, no bo już za moment to nie będzie tego momentu i ta drabina cała eskalacyjna już będzie bez sensu. To ja ci powiem jeszcze dwie rzeczy. Jedna... A tu piszą, że atomówki będą na Białorusi. No ale no będą, no ale no teraz użycie, powiedzmy, znaczy myślę, że już jest przegapiony, tak? Nawet, no bo jakby to użyli powiedzmy 2 miesiące temu, no to wtedy mogliby tą Ukrainę gdzieś nastraszyć, a teraz to już nie nastraszą. Nie mają co bardzo, bez sensu. A powiedz mi, nie wiem czy widziałeś, Rosja wznowiła dostawy ropy do Korei Północnej. A, będzie o ropie, no popatrz. No właśnie. I pytanie moje jest takie, co sądzisz dostali w zamian? Te pociski, których ich brakuje? A może trochę ludzi? Nie, ludzi to nie. Myślę, że No właśnie, to co? Tylko amunicja. O, tu jest ładny, powiększony Kissinger. To brzmi trochę jak jakaś reklama. Tak. Brawo tutaj, jakąś nagrodę. Musimy od następnego odcinka jakieś nagrody fundować, tak? Za ten cel. Powiększony Kissinger. Polecamy korzystać z tego zwrotu. Tak jakbyście rozmawiali, coś tam będzie mówił, jest drabina, a wy wtedy mówicie. Ale w przypadku powiększonego Kissingera, no i wtedy od razu, tak? Punkty łapiecie, nie? Tak. I sami możecie sobie dopisać, co chcecie wtedy na te powiększone Kissinger, bo nikt nie wie, co to oznacza. O, no właśnie nawet już jest pomysł na nagrodę. Skrzynkę pana Cydra. No widzę, że nasz ten poziom poczucia humoru udziela się widzom. Tak. Niestety nie dysponujemy, ale ciekawa propozycja. Ale, bo to jest tak, że ten cydr tak, powyżej 2000 ten. Nie, bo wracając do tego cydra, bo to jest tak, że jakiś region jest teraz zagrożony dwa regiony panem cydrem. Samarski i ten drugi, już zapomniałem nazwy teraz. No i okej, ale oni nie wycofali ogólnie tej marki ze sprzedaży? Wycofali, tak. No ale wiesz, no to skąd wiesz, co skupisz? No ale to jak wycofasz partię, no to później idziesz do sklepu i masz inną partię, nie? Ale to wycofali całą? Ale to wiesz, to masz na przykład w takich różnych, bo to było takie kraftowe coś, tak jak u nas są kraftowe. Aha, i później nalewają do różnych butelek. No i to było w barach różnych, bo to były beczki takie, wiesz, do barów. Nie? Czyli to jest teraz taka rosyjska alkoholowa ruletka. Tak. Jak czujesz smak cydru, to uciekaj. To już za późno. Zamówiłeś piwo, nie? A to tak pijesz to piwo, nie? Ta cydru to już wiesz, że jest... jesteś ale tak cydrem tak zajeżdża, nie? No to wtedy od razu długa, nie? O jeden łyk za daleko jesteś. Bo może być łyk za daleko, no. To dobrze. Nie, ale coś jeszcze miałem w tej kwestii powiedzieć, tylko mi uciekło. No dobra, to do następnego tematu, to skoro sobie z tej drabiny, moim zdaniem drabina już nie ma sensu, więc trzeba ją schować. I tą Rosję sprawą polską też, bo uważam, że w mojej ocenie nie ma żadnego sensu, żeby Rosję wspierać po to, żeby bo to był taki, żeby wspierać Rosję, albo inaczej, zbytnio ich nie atakować, żeby Amerykanie się nie wycofali. To chyba o to chodziło, nie? Dla mnie to jest jakiś taki gambit, który przerasta moje umiejętności. Wiesz co, bo to... Nie, ja chyba to rozumiem. I tak to ja cię tutaj zaskoczę. To jest to samo, co mieliśmy na początku... Na tego głupszego. No dobrze. Nie pierwszy raz. Bo to jest to samo, co mieliśmy od zeszłego roku z wprowadzaniem sankcji.
Jeżeli sankcje by były wprowadzone wszystkie naraz i na grubo, to Rosja by mogła dostać, wiesz, tak zwanych zimnych stópek, przerazić się i się wycofać, ale zostałaby z uzbrojeniem i z rezerwami. Natomiast gotując tą żabę i wprowadzając po troszeczku te sankcje i oni się tam przyzwyczajają, no to wyzerowali się z amunicji, wyzerowali się ze sprzętu ciężkiego, czy tam, wiesz, mocno zredukowali. No i z rezerw się, wiesz, zerują. Dodatkowo stracili rynki zbytów. No i politycznie mieliśmy czas jako Europa pozbyć się lub przynajmniej szukać tych agentów wpływów, żeby podcinać te więzi. Jeżeli byś miał zrobione to za szybko, no to wtedy byś miał problem. I teraz może chodzi o to, że jak za mocno naciśniemy, no to Rosja się podda za wcześnie. Nie, że ona się że będzie groźba rozpadu, wiesz, to chyba o to chodzi. Jak się rozpadnie, to niedobrze. Wtedy Amerykanie nie wiem co zrobią i pomogą Rosji. A to przecież nie dobre dla nas. Ale ja myślę, że Amerykanie zadecydowali, żeby nie pomagać Rosji, żeby ją wbić w ziemię i trzymać przy ziemi przez najbliższe 50 lat. Bo tak to wygląda, moim zdaniem. To jest bardzo proste. Amerykanie w tym momencie, słuchajcie, to nie jest wcale tak. Znaczy są ci republikanie, którzy wierzą w jakieś bajki, ale oni tylko wierzą moim zdaniem do wyborów, a jak przyjdzie co do czego i przejmą władzę, to będzie tak samo. Amerykanie uznali, że Rosja jest w tym momencie nierozerwalnie sojusznikiem Chin i osłabienie Rosji jest osłabieniem Chin. I nie grają teraz, żeby przeciągnąć tą mityczną Rosję na swoją stronę i obrócić przeciwko Chinom. Bo jest za późno. Bo jest za późno. Kogo oni mają obrócić? No kraj, który nie umie sobie poradzić na Ukrainie? No przecież to tylko proszenie się o jakieś kłopoty. Oczywiście nie chcą, żeby Rosja się rozpadała i była ta broń atomowa wyciekała, tak, i terroryści mieli do niej dostęp. Tego nikt nie chce. Natomiast no, oni nie są zainteresowani, żeby ich obracać, nie wiem, w prawo, w lewo. To tylko jacyś tam republikanie. No Chińczycy ich teraz mocno obracają. Oni są obracani, tak, i to w jednej pozycji, tak, przez Chińczyków, nie? Tak. A więc im bardziej Rosja będzie słabsza, tym Chiny będą słabsze. Chiny o tym doskonale wiedzą, nie? Natomiast to też nie oznacza, że Chiny chcą wspierać Rosję, no bo po co, tak? To już lepiej osłabić tą Rosję, przyciągnąć ich już zupełnie na swoją korzyść, zrobić tam swój rząd, zająć tą Azję Centralną, no bo teraz zobaczcie, co Stany Zjednoczone mogą poradzić na to, że Chiny mają wpływy w Azji Centralnej? No nic. Tak, mogą się jedynie przyglądać i mówić, no coś tam do Armenii wysyłać, próbować z tym Azerbejdżanem, ale ogólnie no nic nie mogą, tak? W przypadku takiego Kazachstanu, czy nie wiem, Turkmenistanu, czy jakiegoś innego. Ale zaraz, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, która działa na korzyść USA. To, że Chiny się wzmacniają w regionie, stwarza zagrożenie dla Indii, które z przymusu mogą, obrócić się. Więc mamy obrót, tylko już nie Kissingera, tylko kogoś innego. To teraz chyba będzie nasz obrót, jako że my to tytułujemy, nie? Obrót Lecha. Talon będzie można wygrać. Tak, Talon będzie można wygrać. Powiem na co. No bo Indie z Chinami się nie dogadują. Nie. I będą walczyły przez najbliższe 100 lat. Jakąś mądrą osobę na Twitterze, która udowadniała, że Indie i Chiny to będzie taki sojusz. Ale one mają przeciwstawne interesy o dominację w regionie, nie? Tak, ale przeciwko, Stanom i w ogóle to. No niestety, słuchajcie, no wygląda tak, że no Chiny i Indie są naturalnymi wrogami, jeszcze będą i za naszego życia raczej się to nie zmieni. Już pomijam te konflikty graniczne, natomiast no to są dwa przeciwstawne, tak azjatyckie kraje, które dążą do dominacji w swoim regionie, tak? To są dosyć olbrzymie kraje, tak, w tym momencie. Więc... Zwłaszcza, że Indie prześcignęły już ludnościowo i bardzo szybko się wchodzą na ścieżkę bardzo szybkiego ekonomicznego wzrostu. I przy takim rozwoju
będą Chiny wymagały coraz więcej surowców, coraz więcej inwestycji, coraz więcej kapitału i tak dalej. Będą sobie podbierać nawzajem, nie? Więc tam w przyszłości może dojść do jakiegoś konfliktu między nimi w dalszej lub bliższej. I bliżej będzie Indiom do skumania się ze Stanami niż z Chinami, tak przynajmniej mi się wydaje, w takiej sytuacji, gdy Chińczycy opanowują Rosję i opanowują Azję Centralną. No tak, no nagle powstaje ci nas otoczony jesteś. Tak, no i masz na swoich krańcach tych azjatyckich powstaje ci imperium, tak? Tak. I ekonomiczne, i demograficzne, i polityczne, które ma wpływy w wielu krajach. No i co? Ty teraz mówisz, dobra, no to z nimi zawrzyjmy sojusz, nie? I przyłączmy się, nie? Jako, nie wiem, jako kto. No przecież i do tej pory jeszcze to był twój wróg. No przecież to nie ma żadnego sensu, nie? A więc sobie, dobrze. Przejdźmy do następnego programu. Ten i sobie to. OPEC, a Rosja w rozgrywce międzynarodowej. No okej. Szachmat. No, dzisiaj się pojawiły informacje, oznaczyłem cię nawet na Business Alert, pisali, że Rosjanie mieli ograniczyć produkcję o 500 000 baryłek, a ograniczyli tylko o 100. Trochę więcej, nie? Trochę więcej, ale to tak. Pomiędzy 100 a 300. Ja mówiłem, że 300 to jak ktoś bardzo chce się dopatrzeć tych 300, no to dopatrzy się 300, a jak ktoś właśnie no to 100. Czyli coś gdzieś pomiędzy. A jeżeli chodzi o czerwiec, wydaje się, że będzie więcej, no ale to też wynika, że oni będą robić remonty, a więc nie wiadomo, czy to nie będzie chwilowe. A w lipcu mamy dosyć ciekawą sytuację. To moim zdaniem jest, myślę, że błąd ze strony Arabii Saudyjskiej, bo oni sobie obcięli o milion, nie? Tak, o milion. Tylko zauważ, i to wszyscy jak gdyby o tym zapominają, że oni to powiedzieli, że tymczasowo na miesiąc. A więc może się okazać, że w sierpniu powiedzą, że jednak zmądrzeli, już nie chcą. A zrobili też ciekawą rzecz, bo po co też obcinali, ktoś się pytał. No po to, żeby chociaż uzasadnić wzrost cen. No bo zobacz, co oni powiedzieli. Oni powiedzieli w Azji, że teraz ropa ta saudyjska będzie droższa. No nieważne, tam ceny są na giełdach, tak? Oni chcą tyle. A jak chcecie, to kupujcie sobie tam od Rosji i ten. No i oczywiście Rosja na tym zyskuje, no bo cały czas sprzedaje tą ropę i nie ma powodów właśnie, żeby zmniejszać, no bo nagle masz tą różnicę taką między tą saudyjską, bo wszyscy się jarają tym, ile jest w spocie, nie? W spocie na przykład jest $15, nie? Pomiędzy giełdą moskiewską, tak, a powiedzmy WTI w Stanach Zjednoczonych. No ale pamiętajmy, że mamy ropę powiedzmy czy z Dubaju, czy z Arabii Saudyjskiej, tam ceny są trochę inne. Zresztą to idzie innymi kontraktami, nie spotowymi, długoterminowymi, gdzie oni sobie na przykład, wiesz, w długoterminowym masz jakąś tam cenę, no ale tą cenę możesz co jakiś czas na przykład według kontraktu podwyższyć, czy tam zmienić. Jakiś tam parametr, bo to też nie jest tak, że sobie tam mówisz, dobra, płaciliście, bo to nie są fiksy, tak, że płaciliście powiedzmy 70, to teraz będziecie płacić 80, nie? To oni sobie tam, wiesz, pewne parametry podnoszą, no i dzięki temu ta ropa w tych kontraktach jest droższa. Część jest faktycznie fiksowa w przypadku Arabii Saudyjskiej, a część jest indeksowa, czyli idzie z ceny spotowej. I oni bardzo często podnoszą teraz, ostatnio podnosili tą, widzisz, będzie o ropie, tą część fiksową. No i efekt jest taki, że oni Azji podnieśli, no i teraz i Hindusi, i Chińczycy no dosyć pożądliwie patrzą na tą ropę rosyjską, bo ona jest sporo tańsza, a doszli Pakistańczycy. Tak, którzy notabene się nie dogadują z Hindusami, więc... Tak, a wiesz, w czym się Pakistańczycy rozliczają z Rosją? W jakiej walucie? Tak, wiem, w chińskiej. Juanie. Tak, bo słyszałeś, możesz potwierdzić to na wizji, jakie rabaty wynegocjowali sobie dla ropy rosyjskiej? Tak, powyżej 30%. I to od spotowej ceny Uralsa, tak. Słyszycie? Urals jest po $53 i odejmijcie od tego 30%. No, jeszcze raz mówię, to nie jest, to trzeba liczyć średnią, ale tak. Znaczy, tu jest problem, że ta średnia się utrzymywała nisko, tak.
Tak, I więc sami Rosjanie bardzo płaczą na to. Bo wiesz, bo Więc jak oni tak. to podpisywali, no to ta cena, pamiętaj, była w zeszłym roku. No oni płakali, no ale wtedy było powiedzmy tam $80. Jak zaczęli negocjacje, potem było 70, no ale nikt nie myślał, że będzie jednak 50. Nie? I że się będzie utrzymywać pomimo No cięcia i to jest, wydobycia OPEC. tak, i to jest ból, bo ja wielokrotnie przypominam, bo tu często mamy takie wrzutki, jakichś, można powiedzieć, oszołomów, różnego rodzaju twitterowych, którzy nam pokazują, bo tu była dostawa gdzieś tam w Indiach, dostarczyli za 60 parę, 62 na przykład, nie? W kwietniu, bo Tak. były takie case. Jedna transza, nie? A średnia z miesiąca To teraz 53. przypominam, za 6 miesięcy od grudnia do końca maja średnia za rosyjską ropę Urals wyniosła $52. Mhm. Nie wierzycie? Sprawdźcie. To są dane Ministerstwa Rosyjskiego, tak? Rządu Gdzie rosyjskiego. w budżecie jest uchwalone na ten rok, żeby im się budżet bilansował 70 albo $75. Zawsze zapominam. 76 było, oni obniżyli, Mhm. wiesz, bo pierwotna ustawa budżetowa mówiła 76, potem oni to obniżyli. Kurczę, poważnie teraz zaczynamy wchodzić, nie? Już było tak miło, nie? Nie, no 70 zaraz no, przejdziemy. tak, bo tu zaraz tam znowu. Ale poczekaj, jak zaczynamy mówić poważnie, tam widownia rośnie, to ja nie. Ale z Ale drugiej strony, my nie chcemy mówić poważnie. nie chcemy poważnie. To będzie sobota, ja będę tam samotnie występował bez tutaj tych różnego rodzaju tak dodatków, to wtedy poważnie będzie. Tak. No. Ktoś napisał nam w sumie ważny punkt, że w Indiach nie będzie za niedługo wody do picia. Tak, bardzo brawo. Nie wiem, kto to pisze. A to jest jeden z czynników, który napędzi w nadchodzącym stuleciu wojny Tak, o ale wodę. to też jest, żeby było śmiesznie istotne, bo rafinerie dużo wody ciągną. Mhm. No nie są niestety ekologiczne rafinerie ropy naftowej, potrzebują dosyć dużo wody, szczególnie w takich krajach jak Indie, nie? A więc tak, A po ja mam pierwsze do oni ciebie mają, bo pytanie. Indie też wydobywają ropę naftową. A ja mam do ciebie pytanie. Jak jest No ze to- złożami wody w Rosji? Kojarzysz może? Bo to może być biznes dla Rosji, która będzie zamiast rurociągami słała ropę, to może wodę będzie słała do Indii czy Chin. Wodę, wszystko, Wodę? nie? Nie, ale chodzi mi o wodę pitną. Bo wiesz, tam z jakichś tam syberyjskich tych. Nie wiem takich rzeczy. Bo to może być biznes, na którym się oni kiedyś odkryją. Tutaj masz pozdrowienia. Cześć wypadek, tak. Widzę. Tak. To tutaj pan Pawle, tutaj ten łysa kopułką. Miło. Dziękujemy. No właśnie tak, Bajkoł jest dosyć dobrym miejscem pewnie, bo tam dosyć ta woda, jeżeli chodzi o ten region irkucki. A to ja mam newsa dla ciebie. Nie wiem, czy wiesz, ale do Bajkału jest podłączona już fabryka butelkowanej wody chińskiej. Tak, słyszałem. Tak. Ale to może nie pamiętam marki, tak, ale to słyszałem, że. Tak, no, że tak, Chińczycy już trzymają rękę na Bajkale, jakby co. A więc może się okazać, że rosyjska woda będzie wysyłana do Indii made in China. Znaczy nie, made in Russia, ale w Indiach i tak, no. To jest jak najbardziej możliwe. Natomiast słuchajcie, no wygląda to na razie tak dla Rosji, o tym będziemy mówić już poważnie, pewnie właśnie w czwartek i w sobotę. Natomiast no, jeżeli przez pół roku ropa jest tania, to ja wielokrotnie o tym mówiłem, nawet jeżeli sobie wyobrazimy tak nagle tak cudownie coś tam, dzisiaj taka była informacja, bo dzisiaj niestety się skończyła zabawa z shortowaniem, no bo mieliśmy odczyt inflacji ze Stanów Zjednoczonych, plus jeszcze informacje z Chin. To powiedz już tą inflację, niech ludzie się dowiedzą, jak może być tanio na zachodzie, jak mała inflacja może być. 4% oni tam mieli odczyt Stanów Zjednoczonych. No i... Ale widziałeś dzisiaj gusowskie, GUS. Dzisiaj były? Nie, gusowskich tak. nie patrzyłem. Nie, Ministerstwo Finansów chyba, że w przyszłym Też roku 6%. mamy mieć... to 6%. Tak, że 6% mamy mieć w przyszłym roku.
No a ja tutaj niestety muszę zmartwić fanów opozycji, bo to jest możliwe. No. I tyle Zależnie kto by rządził w Polsce, tak? Pewnie Ja opozycja napisałem, wygra, nie? Ale ogólnie bardzo prawdopodobnie napisałem, że to będzie pewnie jeden z pierwszych sukcesów bez względu na to, która partia rządu. wygra, nie? Tak. Znaczy, nie wiem, czy będzie 6, będzie na pewno jednocyfrowa w przyszłym roku. Tak? To wszystko na to wskazuje. Tu jest pytanie, że gaz na giełdach tani, a kiedy to odczujemy na domowych rachunkach? No ostatnio tam trochę ten TFT zdrożał. Ja o tym będę mówił więcej w sobotę, dlaczego. Natomiast kiedy odczujemy, no to jest pytanie chyba do Orlenu, tak, obecnie. To znaczy ja mogę powiedzieć, że była obniżka jedna w marcu i później chyba była Mamy w maju. obniżki biznesowe, natomiast pamiętajmy, że my mamy tutaj ceny regulowane, tak, a więc to działa w obie strony, tak, czyli żeby regulator zmienił stawki, no to musi też upłynąć jakiś tam czas, no i nikt nie chce, żeby było taniej, tak, jeżeli chodzi o firmy, które dostarczają ten gaz, tak, w tym momencie mamy tutaj w sumie monopol. Tak. No więc to nie do nas pytania, słuchajcie, tak? No, gaz będzie na pewno inaczej. Jeżeli gaz na giełdach będzie tani, to jest szansa, że ten gaz w którymś momencie będzie i dla biznesu, i dla indywidualnych tani. A jeżeli będzie drogi, no tutaj szansy nie będzie. Tu pan Jacek powiedział bardzo dobrą rzecz. Nigdy nie odczujemy restrukturyzacja w energetyce, więc kasa na inwestycje potrzebna. I To też prawda. To też to jest prawda. coś- Tam mamy dosyć duże zaniedbania. zaniedbania, nie? Jak patrząc, Tak. nie? Musimy Więc może być zmieniać że bardzo taka szybko. Tak, to też jest dobry punkt. Więc tak, możemy się spodziewać na przykład tego, że nigdy nie będzie, znaczy nigdy, przez najbliższy czas nie będzie tańsza benzyna czy gaz, ze względu na to, że mamy całą sieć energetyczną do wymiany i to są dziesiątki miliardów nakładów, których Ja nie jakoś mamy. czuję, że wiesz, przed wyborami będzie tańsza benzyna. To jakoś tak, nie wiem. No wiesz, no Coś to by tutaj po było plecach spędzi, nie? Że tak, no, może jako się sukces, nie? zdarzyć. Tak. No. Wiesz, tak, żeby to tak zostało zapamiętane, że to tanieje i że ta inflacja spada, jakoś tak mi się wiesz, wydaje. Ale gdyby nie spadała, to może być jeden z powodów, nie? Bo to mało się o tym mówi w przestrzeni publicznej, a jednak czeka nas bardzo srogi wydatek w najbliższym czasie. No okej. Okej, i co tam masz na swoich drabinach jeszcze? Tu ktoś pisze o jakimś chyba No o energetyce. Tak, o energetyce. Tak. Dionizy. Ja chciałem tylko ogłoszenie mam takie. Tak. Dla mieszkańców Polski, którzy mieszkają blisko okręgu królewieckiego, jeżeli czujecie zapach spalenizny w przeciągu ostatnich dni, tak, to płonie 5000 m2 wysypiska śmieci w obwodzie królewieckim, no i nikt tego nie gasi. No, bo Znaczy ja ogólnie, wiesz, do ciebie mam taki apel, żebyś już przestał pisać o tych pożarach, bo tam za dużo płonie, nie? Ja właśnie nie wiem, czy to nie jest tak przypadkiem, że ty piszesz, a potem zaczyna to płonąć. Że ja to zlecam? Nie no, jak ktoś nazwał... Jakiś taki dziwny, jak zacząłeś pisać, zobacz, to zaczęło płonąć w tej Rosji ciągle. I Tak. nie ustaje. I jeszcze zacząłeś pisać, że w lato będzie płonąć i lato się zbliża i coraz gorzej jest. Tak. Widziałeś... Kurczę, wklejam ostatnio, że jakieś hektary lasu płoną i też nikt nie gasi. No ale kto ma gasić? Oni tam w tych bunkrach zapyleni są, w tych, wiesz, na Ukrainie. Na Zaporożu siedzą, nie? Ci strażacy. No więc nie dojadą tak szybko. No w każdym razie, słuchajcie, no gorące lato się szykuje w Rosji i niestety tutaj Mateusz przewidział tą klęskę. Pisaliśmy o tym, znaczy Mateusz pisał, ja tam coś tam pomagałem na ekonomiarosji.pl. No wygląda na to, że jest to nieuniknione i tutaj no nie ma chyba jakiegoś pomysłu, co można z tym zrobić, oprócz tego, że no ileś ludzi umrze z tego powodu i ileś niestety zwierząt również. No tych zwierząt też, no na pewno. Jak powiedzmy do tej pory na wiosnę spaliło się gdzieś połowa Polski, no to może się okazać, że w lato się spali cała Polska. Znaczy chodzi o Nie, Paweł, to rok do roku po prostu było wielkość łączna pożarów połowa Polski.
Więc to w tym dobra. roku, jeżeli by było więcej, no to po prostu Nie mogłaby się cała spalić? Nie. lepiej, żeby Polska nie płonęła. Nie, mówię, że w Rosji, tak? Powierzchniowo, nie? No nie, no zawsze szkoda zwierzątek i tak dalej, więc dobrze by było, gdybym się może pomylił, nie? No ale No niestety niestety nie pomylisz się, no tutaj moim zdaniem nie wydaje mi się, żebyś się pomylił. Wydaje się, że skoro teraz, a zobacz, jest tak naprawdę początek tego czerwca, tak? A jak przyjdzie ten lipiec, bo sierpień powiedzmy nie, no niech będzie ten deszczowy, nie? Ale lipiec będzie taki najbardziej gorący, no to te pożary, no będą straszne moim zdaniem w tej Rosji. No dobra, zobaczymy. zrobiło się poważnie, a teraz mamy Czekaj, prawda jest zabawę. taka, że tylko na kredyt nas stać. Lepiej z kredytem niż z Moskalem u nas. I tak. A propos kredytów, to też nie wiem, czy czytaliście, ale w Rosji kredyty hipoteczne zaczynają się od 13% w górę, plus marża i prowizja. Hipoteczne. Odnośnie tego, że jest inflacja 2%. Tak, odnośnie tego, że inflacja jest 2%, więc nasze kredyty hipoteczne, mimo że zabijają nas w tym momencie, to nie są takiego poziomu jak w Rosji. A trzeba pamiętać, A mieszkania. inflacja w Polsce jest 13%, nie? Tak, więc my bierzemy na ujemny procent, można powiedzieć. 6% mamy wyższą inflację, nie? Niż w Rosji. Tak. Więc mogłoby być jeszcze gorzej, patrząc na naszych wschodnich towarzyszy. Ale to nie jest koniec, bo To nie jest koniec. Mówić, bo od lipca będą kredyty droższe. Tak. No chyba, że nie będzie Elwiry, bo też jest taka opcja. Zobaczymy, ale wydaje mi się, że podniosą. Znaczy Myślisz, nie, no, że ją Elwira odwołają? No. No nie wiem, wiesz, no bo tam jest straszny konflikt pomiędzy tym Ministerstwem Finansów a nią, no bo ona mówi tak, a oni mówią w drugą stronę, nie? No zresztą wiesz, no ta krytyka, no ona nie była, wiesz, taka jawna, natomiast no krytyka działań wojennych, którą ostatnio uskuteczniła, no została jednak dobrze odczytana przez większość. Ale słuchaj, jeżeli oni się pozbędą Elwiry, która jest cichą bohaterką tego kraju, która trzyma no to nie tylko od ona, wiesz, cały roku. jej zespół, tak, no bo tak wiesz. No tak, okej, no ale to wiesz, myślisz, że przyjdzie nowa osoba i zostawi tych ludzi, czy będzie miotła? Miotła, oczywiście. No właśnie. Ona zabierze do jakiejś swojej, potem przeniesie ich do jakiejś prywatnej tam, nie wiem, Yandexu czy jakiejś innej tak organizacji. No właśnie, więc Oczywiście. ja im życzę, żeby Elwira została zdymisjonowana, bo ułatwią nam pracę, że tak powiem, bo będzie to przebiegało szybciej, bardziej dynamicznie, wy będziecie się bardziej cieszyć, my będziemy mieli o czym pisać, bo Elwira, kurde, trochę nam podkłada, wiesz, nogę, nie? Przez te 1,5 roku. My się już cieszymy, że trochę jest ten, a ona znowu coś wymyśli, nie? Stiewka byłaby, nie? Byśmy mieli taką ciekawą teraz, myślę, sytuację, tak, wzrost gospodarczy tak byłby w Rosji, myślę, tak 3-4, coś koło tego. Inflacja, myślę... No te 2-4 to taka zdrowa, inflacja, nie? myślę, że też 3-4 byłaby. No i co jeszcze byłoby? Dziura budżetowa by została zasypana. Na przykład dolar byłby 103-4, tak, myślę, że wtedy. Sporo byłoby tak 3-4, nie? Tak. Dziury budżetowej by nie było wtedy, nie? O, Dionizy wysłał nam, że już 84,3. A to jest pochwałę. Widzisz, nie widziałeś zapowiedzi. Oczywiście. Aha, no bo ja widziałem. Podawałem? Wiesz co, bo ja sprawdzałem, 83,8 był przed rozpoczęciem. Nie, no to widzisz, no to ja tutaj wysłałem, że jak będzie 500 osób, teraz jest 1500. Przesadziliście, my chcieliśmy tylko 500, więc 1000 proszę opuścić w pokój. Proszę opuścić, tak, już musicie się wyłączyć. O, i się wyłączają, widzisz, jak się słuchają. Nie, no żartujemy, zostańcie. No dobrze, nie obrażajcie się, tak sobie tylko gadamy. Natomiast słuchajcie, no został właśnie nam ten ostatni temat, czyli rublu quo vadis. No wydaje się, że ten czerwiec jest o tyle dobry, bo będą jeszcze bo jeszcze nie wszystkie są wypłacone.
jeżeli chodzi o dywidendy, tak? Musisz wytłumaczyć może, co oznacza to, że będą wypłacali dywidendy. No bo okazuje się, że część firm za 2022, nie wszystkie, osiągnęła zyski. Tak. I oprócz tego, że musi zapłacić za to karę, bo musi zapłacić podatek, tam jest taki ciekawy też, ten podatek jest ciekawy, nie wiem, bo czy go kojarzysz, nie? Czyli od tych nadmiernych zysków, podatek Kojarzę. od nadmiernych zysków trzeba zapłacić w roku 2024. A dlaczego w 2024? Dlatego, że jest prawo, że jeżeli w ciągu roku się wprowadza jakąś zmianę podatkową, to ona nie może być szkodliwa. No ona jest szkodliwa, no bo trzeba zapłacić podatek, czyli trochę jak w Polsce, a więc musi obowiązywać od następnego roku. No ale Rosjanie, wiesz jak sobie to wymyślili, żeby to nie było szkodliwe i korzystne dla podatników? Cisza. Że zaliczkę? Nie, rabat dostaniesz. Aha, jak w tym roku zapłacisz. Tak, bo możesz w tym roku zapłacić i wtedy 5% tylko płacisz. A normalnie ile? 10. To jest duży rabat. Duży, no to przecież to brać, nie? No to klienci będą, wiesz, walić drzwiami i oknami. My chcemy zapłacić ten podatek już teraz. No. To by było jedyne rozsądne wyjście, nie? Tak, tylko znaczy tam jeszcze jest jeden problem, bo szykuje się, że ten podatek będzie już stały, nie? Że tam w następnym roku też będzie. No, w każdym bądź razie teraz masz taką promocję, że tylko 5% zapłacisz, czyli już korzystne jest dla podatnika. Natomiast ten podatek jest ciekawy, bo on dotyczy zarówno tego roku, jak i zeszłego roku. Znaczy 2022, jak i 2021. A dlaczego, to wielokrotnie o tym mówiliśmy, dlaczego 2021? Okazało się, że część firm w 2022 miało stratę, no i za mało tego podatku wyszło, bo 1/3 firm, szczególnie państwowych, odniosła stratę. Podobno przez sankcje, no ale wiadomo, że sankcje nie działają, więc nie wiadomo dlaczego. Czyli rozkradli. No pewnie tak, no oszukiwali, nie? No, skoro nie działają... To wiesz, oszukiwali, nie? Tak. Bo też tak rząd mówił, że firmy naftowe szczególnie oszukiwały i one miały większy zysk, ale wykazały mniejszy. No to trzeba je ukarać. Tak, trzeba ich ukarać. Znaczy nie ukarać, no bo ja słyszałem ostatnio w ogóle, że to nie rząd wprowadził ten podatek, tylko biznes sam zaproponował. Białusanow znowuż te bzdury swoje gadał. Ale to jest logiczne. No oczywiście. Bo ty znowu nie rozumiesz tej logiki. Bo oni, powiedzmy, kilku szefów tych firm naftowych siadło przy stole i mówi: nie będzie kasy, my to już widzimy, to się nam dobiorą do tyłków, to my się zgłośmy, że my damy. Tak, to jest typowo takie rosyjskie, tak. Ubiegnijmy to, oni się ucieszą, że my dajemy. Tak, i że nie będzie, tak, że sami się, no tak. Nie, jak najbardziej. Bardzo rosyjskie postawa, tak. No w każdym razie, słuchajcie, jest za te 2 lata, dlatego że w 2021 wszystkie prawie firmy miały zysk. Dlaczego miały? No bo w 2020 miały olbrzymie straty, no bo był ten COVID, nie? I firmy jechały na dużych stratach, a 2021 to był ten pierwszy rok, gdzie one chciały sobie to odbić. No i teraz mają taką nagrodę, że muszą zapłacić. Problem jest taki, że te firmy będą musiały, żeby zapłacić ten podatek, często wziąć pożyczkę. No i bardzo dobrze, to jest słuszna koncepcja. Słuszna koncepcja, tak. Więc zapożyczyć się, żeby zapłacić podatek, to jest jedna rzecz, a druga rzecz... Ale kredyt mogą wrzucić w koszta pewnie. Nie no, oczywiście, tak. I wtedy zmniejszyć sobie, to nie jest takie głupie, bo sobie zmniejszą i może podatku w następnym roku nie zapłacą, nie? Nie, to wtedy dostaną karę za oszukiwanie. Że kredyty się nie liczą, tak, tutaj dowiesz. Tak. Nie? No w każdym razie, słuchajcie, niektóre firmy za 2022 miały, szczególnie naftowe, ale nie tylko, muszą wypłacić dywidendę. Dlaczego muszą wypłacić dywidendę? No bo głównym udziałowcem jest Skarb Państwa. No i Skarb Państwa mówi jako właściciel, wypłacić dywidendę. Pieniążki. Kasiorkę chcemy, tak? No i teraz te firmy często handlują, powiedzmy, z zagranicą. No i z tej zagranicy dostają euro, dolary, no tego euro coraz mniej, no ale powiedzmy dostają dużo dolarów, tudzież dostają juany,
Dostają też rupie, ale to jest osobny case i może nie wchodźmy na delikatny. W przypadku, jeżeli dostają Dinary dostają. dinary, tak, jeżeli dostają te dinary, juany i dolary, no to muszą wypłacić tą dywidendę. Natomiast Skarb Państwa tej dywidendy nie chce w tych dolarach. Znaczy może on by chciał, nie? Ale ogólnie na razie nie ma takiej możliwości wypłaty, a więc muszą te firmy sprzedać te swoje dinary. A właściwie kupić rubla z rynku. I kupić rubla z rynku. Bo to powoduje, że... Tak. No i kupić, znaczy sprzedać, tak, no bo... No to, dobra, na to samo wychodzi. Tak, ale bardziej działa na wyobraźnię. Jak skupujesz rubla, to podnosisz jego wartość, nie? No tak, trzeba po prostu wymienić jedną walutę na drugą. No i w tym wypadku, jeżeli wymieniają, no to co? No to jest bardzo ciekawe. A Dionizy dzisiaj ma ten podatek w rupiach. No, ciekawe, no. Jeżeli ale jak wymieniasz, no to... pakistańskich jeszcze musisz napisać. Natomiast słuchajcie, jeżeli wymieniasz, no to ta wartość tego rubla automatycznie rośnie. Nie? Tak. A więc jeżeli te firmy właściwie niekoniecznie może rosnąć, a utrzymywać się będzie. Będzie to wyglądało jak interwencja. Znaczy, u nas będzie wyglądać to tak, że ten rubel w którymś momencie stanie, albo on będzie się powoli piął do góry, ale nie będzie takiej skokowej. A przypomnijmy, że obecnie rynek walutowy w Rosji jest bardzo płytki. A więc nawet może się okazać, że w którymś momencie, jak pójdzie duża dywidenda, no to zachwieje i będziemy mieli spadek. Tak, nagle był już taki moment, chyba tam na początku czerwca czy na koniec maja. Spadek dolara do rubla. Tak, że tam poszło chyba o 5-6 i się wszyscy pytali, nie, skąd to się bierze. No bo ktoś po prostu wpuścił dosyć dużą ilość, chciał sprzedać, no i skoro chwilowo chciał sprzedać, no to ta waluta musiała się osłabić, potem się oczywiście wyrównało. Czyli teraz uwaga, jeżeli w najbliższych 3 tygodniach nagle zobaczymy, że dolar się osłabia i onuce się odezwą, jednak nie działa, Stany upadają, Rosja jest jednak mocna, to przypomnijcie sobie tą rozmowę, że to chodzi o dywidenda, gdzie trzeba upłynnić walutę, skupić rubla i to może spowodować chwilowe zachwianie, a później będziemy dalej lecieli. Tak, więc... no chyba, że będą jakieś inne czynniki na rynku, tak, które spowodują, że na przykład ropa się jednak umocni, czy cokolwiek innego. No bo tutaj mamy taką zależność, no im tańsza ropa, wbrew temu, co różni tutaj twitterowicze próbowali nam udowodnić, to im tańsza ropa, czy amerykańska, czy Brent, czy rosyjska, bo to jedna cholera, to tym rubel słabszy. No tutaj mamy. Dlaczego? Tak. No prosta jest przyczyna. No Rosja żyje z ropy. Główne dochody rosyjskie z eksportu i Skarbu Państwa to jest ropa naftowa. Jeżeli ta ropa jest tania, to są niskie dochody. A jeżeli ona jest długo tania, to są problemy, zaczynają się już myślę, że w tym roku zaczną się problemy, już się zaczynają. Problemy z rentownością poszczególnych firm, dlatego że w zeszłym roku już te firmy, pomimo tego, że niektóre się chwaliły, że miały Q4 jakiś super, to ogólnie jeśli chodzi o zeszły rok, pomimo wysokich cen, te firmy odnotowały spadek zysków o 20%. Oczywiście rząd rosyjski mówi, że one oszukują i kłamią, no niemniej wszystkie tak odnotowały, więc nie wiem, czy wszystkie oszukują, czy kłamią. Sytuacja w tym roku jest o wiele gorsza, bo o ile w zeszłym wzrosły koszty, no to w tym roku, nawet jeżeli ktoś obetnie te koszty, no to w tym roku te koszty nadal są wysokie, a przychody spadają, no bo ta ropa jest tańsza. Nawet jeżeli ten rubel się osłabia, no to nie jest to w stanie jak gdyby zniwelować, tak? To osłabianie rubla, tak, no bo oczywiście koszty mamy w rublach, no niemniej przychody mamy... No ale koszty nie będą mniejsze. No koszty nie, ale wiesz, przychody jak masz powiedzmy rubel, to się wiesz o co chodzi, w rublach będziesz miał więcej, nie? Tak. Nie w dolarach, tak? No ale powiedzmy dostajesz kasę w dolarach, a koszty płacisz w rublach, nie? No to im słabszy ten rubel, no to ty jesteś wygrany. W drugą stronę, no nie do końca. I tu sytuacja, gdyby Rosja była eksporterem netto cały czas, to osłabienie rubla pomagałoby jej ratować swoją gospodarkę i zasypywać dziurę budżetową. Dobrze myślę? Nie wiem, już zmęczony jest.
Nie, no dobrze, myślę, żartuję sobie tak. Dobrze myślę. Natomiast w sytuacji, gdy ona bardzo już jest blisko zmienienia się z eksportera w importera netto, to osłabiony rubel będzie powodował coraz szybsze pogłębianie się dziury budżetowej, bo wszystko, co będą musieli sprowadzać, będzie trzeba zapłacić w obcej walucie, a rubel będzie coraz słabszy. I w sytuacji jeszcze sprzed roku to by ich ratowało, ale w obecnej sytuacji to ich może pogrążyć. Tak, tutaj na Ekonomia Rosji znajduje się świetny artykuł na ten temat, a więc Was odsyłam, jeżeli ktoś się interesuje, czyli co dalej z rublem, czy czeka nas ostry kryzys. Autor też jest świetny, bo to ja pisałem. A więc słuchajcie, no jest dosyć dużo informacji, które teraz na przykład się pokazują, o czym będę mówił w sobotę, bo tam jakiś czas temu, znaczy my od dłuższego czasu mówimy na ten temat. No, Kamera ci znikła. O Jezu, znowuż się to, czekaj, muszę się przeładować. Tak więc tak, na Ekonomii Rosji pisze, z czego co najmniej 2 jest bardzo dobrych. O czym teraz mówisz? Co? Nie słychać ciebie. Mnie nie słychać? Tak. A ja się słyszę. Ale za daleko masz mikrofon. Ty już leżysz prawie. Że się kładę. No bo już spać trzeba. Jeszcze syn nie przyszedł, a za moment pewnie przyjdzie, powie już po 10 trzeba ten. Więc musicie powoli się wyłączać. Że ja coś ściemniam. Że ściemniam, okej. Słuchajcie, no w każdym bądź razie tak, jest świetny artykuł na Ekonomii, tam tłumaczymy dlaczego. No i okazało się, że dzisiaj bodajże Kommersant potwierdził to, co pisaliśmy wielokrotnie, czyli bank centralny po raz kolejny musiał ciąć swoje prognozy. Ja chciałbym podziękować panu Michałowi, który mi kawkę właśnie postawił. Dziękuję. Okej. Słyszysz mnie, czy tak rozmawiasz z widzami? Rozmawiam z widzami, a ciebie słucham jednym uchem. No tak jak bo zaczynasz nudzić. Tak, no to prawda, tak, to nie da się ukryć. No w każdym bądź razie, słuchajcie, wygląda to tak, że Rosja będzie miała, o tym będę mówił więcej w sobotę, nie będzie mi nikt miał kto przeszkadzać. Rosja będzie miała nadwyżkę w tym roku, wszystko na to wskazuje, z 2 krajami. Indie i? No i? I czekaj. Czekaj. Pakistan? No tak, no. Oba kraje z rupiami. Jedne indyjskie rupie, drugie pakistańskie, więc będą pasować. Tak, wiesz, no bo oni wysyłają tą ropę, a tam z Pakistanu prawie nic nie biorą, nie? No i to będą takie duże nadwyżki. Natomiast pomimo tego Elwira musiała zmniejszyć tą prognozę i dzisiaj ci moskiewscy analitycy w Kommersancie z Petersburga pisali, że to nie jest ostatnie słowo. Że jeszcze będą chcieli. Tak. No, koniec. Wiecie, oni nam tam się troszkę tam siłują, ale my już wiemy, że do końca roku będzie deficyt handlowy. Nie, właśnie moim zdaniem będzie, znaczy tak, ze wszystkim. Z większością, tak. Znaczy Indie, wydaje mi się, że takim będzie mała nadwyżka, ale właśnie dzięki Indiom i Pakistanowi, które nic nie dają. Tylko że jakbyście się chcieli już tym cieszyć, że to tak fajnie, to ja przypominam, o ile jeszcze ten Pakistan, no to oni się w tych juanach rozliczają, więc tam coś da. Natomiast Indie będą stanowić największą kwotę. Przypomnij mi, ile tam było? 40 miliardów i co miesiąc chyba 1,5 miliarda miało rosnąć. Tak, a wiesz jaką teraz szacują? 46 nadwyżka. Już teraz. Tak, a informacje były sprzed 2 miesięcy, więc 1,5 że maksymalna nadwyżka Rosji na ten rok będzie 46. Aha, no to wszystko w rupiach. To wszystko w rupiach będzie ta nadwyżka, rozumiesz, nie? No. Więc to lepiej, żeby nie mieli tej nadwyżki. Tak, czyli tu będą mieli deficyt, więc źle, a z nadwyżki to będą mieli papierki po gumach, więc też źle. To elegancko. Elegancko.
No dobra, słuchajcie, ktoś napisał, że fajny live. No, Chociaż jedna osoba, nie? no, 1500. musimy fundować tutaj ten za takie miłe Oj, słowa coś. Nie? tak, tak, A więc chyba możemy kończyć. Tak już, chyba że chcesz tak. coś dodać, bo tak. No chyba Nie, już ja nie ma co chciałem dodawać, tylko, tak? ja bo chciałem to tylko fajny dodać, live. że te nasze takie spotkania we dwójkę będą raczej takie bardziej śmieszkowe niż poważne. I jeżeli ktoś dzisiaj się spodziewał poważnej analizy, to zapraszamy w przyszłym tygodniu, aczkolwiek Wiem. też będzie śmieszkowo. A, że w przyszłym tygodniu. No że jeżeli wiesz, jeżeli to będzie będzie... poważnie w przyszłym tygodniu? Tak? Nie, no też będzie śmieszkowo, a w czwartek będzie poważniej. No wiesz, no goście będą, tak? Wiesz, profesor. Tak, to trzeba się zachowywać, tak. Martin, wiesz, no tam się nie da. No. Bo my mamy takie różne oblicza, nie? Jak idziemy do telewizji czy do radia, jesteśmy poważni. Jak piszemy na Ekonomia Rosji, to jesteśmy poważni. Na Twitterze jesteśmy mniej poważni, a jak już rozmawiamy we dwóch, to już w ogóle nie jesteśmy No, poważni. ogólnie w życiu jesteśmy mało poważni. Tak, Nie? tak. Tutaj partnerka Mateusza cały czas to mówi. Dawaj. No. Panią Joannę trzeba zaprosić, tu jest napisane. Tak. Ale nie będzie wtedy śmieszkowo. Nie, dlaczego? Ja się świetnie bawiłem. O, no tutaj, no nie, ale nie możemy na wizji, więc... Nie możemy, słuchajcie, ogólnie nie możemy. Pan Cytry jak najbardziej, roześlemy tutaj dla najbardziej aktywnych rosyjskich fanów Tak. ale oczywiście bezalkoholowy, ten pan Cytr. Natomiast ogólnie nie pochwalamy takich rzeczy. Tutaj Przemek. Dwie pozytywne. To już, no i tu Przemek napisał, panowie poruszacie ważne tematy, które można wziąć pod uwagę przy inwestycjach na giełdzie. Tak, można. Można. Ale nie bierzemy za nie w ogóle odpowiedzialności. Ale słuchajcie, nie trzeba. No ogólnie to ja będę mówił o ropie i tych innych rzeczach. A, w ogóle to chciałem powiedzieć, że chyba dzisiaj bykiem zostanę. Tak, bo z shortów wyszedłem już wczoraj prawie rano. No a po tych odczytach tej inflacji to myślę, że będę tym bykiem o Wall Street. Jak myślisz? Nadam się na byka Wall Street? Myślę, że się nadasz. Musisz mnie wziąć na korepetycję. Ja też bym chciał zostać byczkiem małym. Tak? Małym byczkiem może. Już tylko komendanta, to nie. Tak? Tylko ja mam propozycję. Złóżmy się, widzowie, na, nie wiem, bańkę dla mnie, na inwestycje. A to możemy, rachunek demo jest, wiesz? Tak, rachunek demo i zobaczymy, co Paweł nam wymodzi z tego, nie? Z rachunku demo, to wiesz co, to tam miliardy. Tak? No wiesz, na rachunku demo zawsze się zarabia najwięcej, tak? Aha, że to jest takie pic na wodę, tak? No bo wiesz, no jak grasz z zapałkami, no to podejmujesz dobre często decyzje, bo nie ma tego elementu związanego z kasą, tak? Tu zawsze problem się pojawia, kiedy, no to tak jak wiesz, jak grasz na przykład na zapałki w pokera, no to masz często dobre wyniki, ale jak już zaczynasz grać na kasę... Albo rozbieranego, nie? A nie masz figury wyjściowej, plażowej. To wtedy z każdą przegraną robić się coraz cieplej. No rozumiesz teraz, tak? No i tu jest podobnie, nie? Czyli wiesz, no zawsze jeżeli jest ten element emocjonalny, tak, to zupełnie inaczej jest. Tak, jak nie masz emocjonalnego, no to wtedy jest matematyka, robisz sobie wyliczenia i tak dalej. No jak grasz za własne pieniądze, jeszcze jakieś większe sumy, no to wtedy zaczynasz mówić, a może jednak nie, a może nie będę ryzykował, a może w drugą stronę zaryzykuję, bo trzeba się odkuć. No jak masz duszę jeszcze hazardzisty, to jesteś od razu już przegrany. Nie? Ja wam mogę panu Zenowi sprawić figurkę byczka. No to chętnie przyjmę figurkę byczka, czemu nie? Tak, no to właśnie ktoś pan pisze, tak, psychika inwestycyjna, tak mądrze się chyba nazywa, nie? Wyłączyć emocje. Albo grać o takie, wiesz, na przykład jak już doszedłeś, że masz tak dużo pieniędzy, nie? I tam mówisz, ale tam to jest 100 000, nie? Sobie dzisiaj tak, wiesz, patrzę, chyba ta ropa będzie spadać, to sobie tam pyknę 100 000, nie? Dolarów.
No, ja czekam wciąż na przelew. Z Rosji? No tak. Bez tego to mam $0. Więc będzie ciężko. Okej. Dobra, słuchajcie, to co? Kończymy. W takim razie było miło. Troszeczkę się wyluzowaliśmy, jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór. No i za tydzień będzie podobnie, więc jeżeli się spodziewaliście czegoś innego, no to w czwartek. A jeżeli Tak. Wam się podobało, to za tydzień. A jeżeli nie chcecie nikogo słuchać poza Pawłem, to w sobotę. Że ja będę tylko, tak. No tak. No. Tak. Pewnie tak. W sobotę. Jestem bambikiem, bo nie mam Fox Dolczy. No tak. Tak. Dobra, słuchajcie, to co? Jeszcze raz dzięki i słyszymy. Jeszcze zapomniałem, że trzeba tam lajkować. Jak komuś się podobało, a nadal jest 1419, na przykład komuś się podobało to, co Mateusz mówił, no to tam jest taka opcja, że może go wynagrodzić, jakąś kawę postawić, żeby nie spał w nocy dzisiaj. Ja tam umieściłem, nie? A u nas, jeżeli chodzi o Kremlinkę, to przede wszystkim fajnie byłoby, jeżeli byście subskrybowali kanał, jeżeli ktoś nie subskrybuje, bo cały czas... A pochwal się, dlaczego reklam dziś nie ma. No bo Google dał ciała. Paweł dał ciała. Nie, Google dał ciała, tak. Ale nie ma reklam i nie będzie. Jakoś z tym przeżyjemy. Boję się tylko, że będzie nas obcinać za jakiś czas, ale może nie. No, zobaczymy. Piszą o Trumpie nic? Nie. Masz coś o Trumpie? Nie, no mam, ale nie będę mówił. Aha, a ja nie czytałem, szczerze mówiąc. Dzisiaj zajęty byłem, więc nie wiem nawet, co się działo. To muszę nadrobić. Nie będę mówił, nie lubię pana, nie będę o nim mówił. Okej. Więc okej. No to żegnamy się. Żegnamy. Do widzenia. Miłego. Do usłyszenia. Hej.